Każda historia to nowe odkrycie, a rozmowa ma niezwykłą moc łączenia nas wszystkich. Jeśli te rozmowy są dla Ciebie wartościowe i chcesz być częścią tej podróży, zachęcam Cię do subskrypcji tego kanału oraz udostępniania odcinków, które mogą zainspirować także innych. Dzięki Waszemu wsparciu możliwe jest tworzenie jeszcze większej liczby takich rozmów. Dziękuję, że oglądacie W ogniu pytań. No i dobra, to się Weź już sobie nie- nagrywa, więc Dobra. to może być jako taki, powiedzmy, wstęp. Jako wstęp. Wstęp taki nieformalny, ale zawsze. Więc kolejny podcast, się będę tutaj patrzył, cholera, teraz zamiast na kamerę, to się tutaj Aha, trafił. dobra. Jak Ale chcesz, dobra. możesz zdjąć ten podgląd. Dobra, Może być. niech będzie. Poprawiam się. Podcast W ogniu pytań. Druga odsłona podcastu w aucie. W wersji mobilnej tym razem. I jeżeli się widzimy po raz pierwszy, ja mam na imię Oskar, jestem prowadzącym ten podcast, a dzisiaj ze mną jest Grzegorz. Witam serdecznie wszystkich. Już ruszamy, żeby zrobić taki powolny objazd okolicy w Rotterdamie. I przy okazji troszeczkę sobie porozmawiamy. Możesz powiedzieć mnie, chociaż ja wiem, ale widzom, słuchaczom, czym się w ogóle zajmujesz, z czym przychodzisz do mnie dzisiaj, o czym będziesz rozmawiał? Wiesz co, no, na chwilę obecną zajmuję się jako główne zajęcie, prowadzę księgowość w Holandii. I to jest moje główne źródło dochodu. To już trwa jakieś, no będzie prawie 10 lat. Także trochę zleciało. I sprawy typu rozliczania z podatków. Tak, firmy, finansowa. prowadzenie działalności, księgowości oczywiście z tych firm. Więc to jest moje główne źródło dochodu. A drugą rzecz, którą w zasadzie robię od roku czasu, to jest trener pływania. Mówimy tu o pływaniu zawodowym, czyli to nie są lekcje pływania, tak jak nasze dzieci chodzą na ABC się uczyć pływać, tylko to już jest poziom zawodowy. A z czym przychodzę? No przychodzę do Ciebie, do Was, żeby porozmawiać o treningu mentalnym, ponieważ ten trening mentalny tak naprawdę miał wpływ na to, co dzisiaj robię i jakie zmiany wprowadził w moim życiu przez ostatnie lata. Okej, super. Powiedz mi, bo ja wiem, pisałeś mi, że zacząłeś swoje zainteresowanie pływaniem chyba w wieku 11 lat, tak? No tak gdzieś 10-11 lat. Jak się w ogóle wszystko u Ciebie z tym pływaniem zaczęło? Tak zrobimy może wszystko chronologicznie, postaram się tak Jasne, pewnie, że tak. Jak to się zaczęło? No zaczęło się to tak, że w szkole podstawowej były lekcje pływania, dosłownie lekcje, nauka pływania, na którą poszedłem bardziej z przymusu niż z wyboru. U mnie też, pamiętam, w podstawówce były zajęcia na basenie właśnie. Tak. I to tam, wiesz, było chyba w 3. klasie podstawówki bodajże raz czy 2 razy w tygodniu, bo basen mieliśmy przy szkole, więc o tyle było łatwiej na ten basen się dostać i było to jakby... Fajnie, bo ja tam pamiętam, że musiałem gdzieś na drugi koniec miasta dojeżdżać. No to jest przeszkoda, nie? To już nie jest tak łatwo osiągnąć. I wiesz co, no i poprzez te zajęcia pływackie spodobał mi się ten sport. Naprawdę poczułem, że jest to coś, co mógłbym robić. I była tworzona klasa sportowa. W zasadzie klasa pływacka, bo przy szkole jedynym sportem przez basen było pływanie, więc to była klasa pływacka, więc to nie było tak, że klasa sportowa... Teraz sobie wymyślili jakąś siatkówkę wodną. Tak, waterpolo czy coś takiego. Natomiast wtedy to było po prostu pływanie i tak stworzono klasę pływacką. Nie ukrywam, że do tej klasy pływackiej dostałem się trochę po znajomościach, bo sąsiad nasz był dyrektorem od spraw sportu w szkole. Ja nie spełniałem jeszcze na tamten moment kryteriów, żeby być pływakiem, żeby się dostać do tej klasy, więc dostałem się trochę po znajomości. Się udało, tak. Wiesz, jak to rodzice spotykali się na weekendowych imprezach i ugadali, że dobra, Grzesiek, to chodź spróbuj, nie? Potraktowałem to jak szansę od losu, wiesz, to było tak, że ja każdy trening angażowałem się już jak w tej klasie byłem sportowej tak mocno, bo jak zaczynałem byłem na samym końcu
I mnie to wkurzało, irytowało, ja po prostu, wiesz, denerwowałem się, że jestem na końcu, że muszę ostatni pływać, a bardzo chciałem być pierwszy. No i tak goniłem swoich kolegów z klubu, bo to był w sumie klub, miesiąc po miesiącu, aż ta kariera zaczęła nabierać kolorów i tempa, także tak to mniej więcej, tak wyglądały początki tego. Czy były jakieś konkretne cechy w samej dyscyplinie sportowej, które tak, wiesz, przyciągnęły cię, tak ci się spodobały, że stwierdziłeś, że dobra, chrzanić piłkę nożną na przykład, no bo piłka nożna, nie ukrywajmy, jest chyba najpopularniejsza ze wszystkich dyscyplin na całym świecie. I stwierdziłeś, że dobra, chrzanić piłkę nożną, chrzanić tam siatkówkę, idę w pływanie. Wiesz, co było fajne w pływaniu i to niezależnie tak naprawdę w jakiej części Polski trafiłeś do klubu, o ile to był klub, bo umówmy się, to musiał być klub, ale jeżeli to był już klub, to korzyść była z tego taka, że jak robiłeś wyniki, to zawsze trafiłeś na wysokiej rangi zawody. Czyli mówimy tutaj o mistrzostwach Polski, mistrzostwach wojewódzkich. No wojewódzkie to były, można powiedzieć, nawet jako niski poziom, ale mistrzostwa makroregionów czy większych regionów Polski i nawet do mistrzostw Polski, a już w późniejszej fazie też i międzynarodowe występy. Więc to mnie gdzieś tam skłoniło. Poza tym bardzo szybko zauważyłem, że jest to ciężka praca. I ta ciężka praca gdzieś, no nigdy mówi się, że nie powinno się ciężko pracować, a mądrze, ale wysiłek mocno fizyczny, To bo chyba z czasem pływanie... przychodzi. Na początku chyba trzeba jednak ciężko. Tak, na początku trzeba ciężko, później trzeba mądrze, nie? Tak. W zależności też gdzie, no niestety w sporcie jest tak, że no, sport wymaga ciężkiej pracy i nie ma chyba sportu, w której bez ciężkiej pracy nie zdobędziesz Trening sam sukcesu. się nie zrobi. Nie, dokładnie. Więc to mnie gdzieś tak wciągało. Wiesz, myśmy mieli treningi tak naprawdę później już od 5. klasy podstawówki po 2 razy dziennie. Przez 5 dni w tygodniu plus sobota, nie? Dzisiaj jest to trochę nie do pomyślenia, więc wcześniej to była rosyjska szkoła, wiesz. Po prostu kilometry pływać i z tego są wyniki. I też były wyniki, dlatego to działało i miało się świetnie. I to mnie przyciągało. Przyciągało mnie częste wyjeżdżanie na zawody, daleko na zawody, pojeżdżanie po całej Polsce. I to chyba... Coś nowego, trochę poznanie nowych miejsc. Tak. I wiesz, fajni ludzie, fajna ekipa, częste wyjazdy, dobrze to było zorganizowane. I przede wszystkim twój sukces był zależny tak naprawdę tylko od ciebie. No tak. Wiesz, gry zespołowe są fajne, bo są w jakiś sposób ciekawsze, szczególnie tu piłka nożna, siatkówka, którą też uwielbiam, ale no nie jesteś w stanie sam wygrać meczu, tak? Tutaj jest praca zespołowa ważna, cały zespół musi zagrać, żeby drużyna zdobyła punkty, wygrała mecz czy turniej, więc to gdzieś tam było... Już jesteś zdany sam na siebie. Poza sztafetą tak, poza sztafetą jesteś zdany sam na siebie, więc to jest sport indywidualny. Czemu nie w inne sporty? Nie wiem, po prostu chyba to, że ten klub był przy szkole, więc było blisko, więc było łatwiej wybrać. Druga sprawa zabawniejsza, miałem zawsze nadwagę. I to pływanie gdzieś pomogło tą nadwagę szybko zlikwidować, zrzucić do stopnia naprawdę takiego, że w momencie już pełnego zaangażowania, pełnej no wiesz, w gazie treningowym, już na etapie, gdzie już były wyniki, no to byłem normalnie wysportowanym chłopakiem, nie? Powiedz mi, jak wyglądał cały proces w tej szkółce, proces, no mówię, że to taki system rosyjski trochę był, że trening 2 razy dziennie i tak dalej. Jak w ogóle to wszystko wyglądało, ten cały proces twój treningu, szkolenia się? Wiesz co, na tamte czasy to... No jeszcze ci podejrzewam, że masz porównanie, jak to w dzisiejszych czasach wygląda, bo też jestem trenerem. Zaraziłeś swojego syna również pływactwem, więc no właśnie, może takie porównanie, jak to wyglądało kiedyś, jak to wygląda teraz. To może zacznę od tego, jak to wygląda teraz, ponieważ w momencie, kiedy zacząłem wozić dziecko na trening, za chwilę później tak naprawdę zaproponowano mi bycie trenerem, bo dowiedzieli się o mojej historii, więc szybko zauważyłem różnicę, to jak
jest dzisiaj, jak było kiedyś. Dzisiaj to jest bardzo duży nacisk na kładzenie na technikę, na pewne elementy pływania, takie jak fazy podwodne, jak start, jak nawrót. Wiesz, to są typowo techniczne fazy pływania, a nie same kilometry. No nie oszukujmy się, zawodnik startuje, no są długodystansowcy, gdzie na zawodach masz te 1500 metrów do przepłynięcia, no ale to jest jedyny dystans, to jest 1500 stylem dowolnym, a tak reszta dystansów to jest od 50 do 200 czy tam 400 zmiennym, to są maksymalne dystanse. Czyli nie ilość, tylko jakość. Dokładnie. I dzisiaj najlepsi pływacy, tu już począwszy od mojego wcześniejszego idola Phelpsa, po dzisiejszych pływaków, którzy na mistrzostwach czy olimpiadzie zdobywają złote medale, to tam naprawdę aspekty techniczne grają główną rolę, a nie samo przygotowanie wypływania kilometrów. Oczywiście to jest ważne, no bo bez pływania to się nie odbędzie, ale dziś wygrywają zawody pływacy, którzy technicznie są przygotowani, którzy mają elementy techniczne dopracowane praktycznie do perfekcji. Natomiast odnośnie mojego pływania, które miało miejsce początki w latach wczesno 90., koniec lat 80. tak naprawdę. Nie, dobrze mówię, początek 90. lat, no to było pływanie kilometrów. Doprowadzanie organizmu do tak naprawdę skrajnego wycieńczenia. W ten sposób budowało się kondycję. I tu mówię naprawdę do skrajnego wycieńczenia. Tak jak kiedyś swoim znajomym wspominałem, bo jak często się śmieję, że rozmawiamy o tym, kto jaki sport uprawiał za młodu, jak mówię o pływaniu, to każdy mówi, ja też pływałem. Ja mówię, no fajnie, ale ja pływałem trochę inaczej. Co ty, ja też pływałem w taki sam sposób. Ja mówię, okej. To mówię, to ja ci chciałbym tylko powiedzieć, że ja pływałem rocznie około 10 do 12 tysięcy kilometrów. Drogi widzu, słuchaczu, jeśli chcesz wesprzeć rozwój tego podcastu i pomóc w tworzeniu jeszcze lepszych treści, możesz postawić prowadzącemu wirtualną kawę. Link do strony znajduje się poniżej, w opisie podcastu. Każda kawa to nie tylko radość i motywacja, ale także możliwość tworzenia coraz lepszych odcinków. Pamiętaj również o 2 ważnych krokach: subskrypcji oraz zostawieniu komentarza. Dzięki temu algorytm YouTube będzie mógł dotrzeć z tym podcastem do nowych odbiorców. Jeśli ta rozmowa zainspiruje lub przekaże coś wartościowego, udostępnij ją dalej. To naprawdę pomaga promować wartościowe treści. A teraz wracamy już do rozmowy. I wtedy jest takie, ale jak samochód tyle jeździ, jak to jest możliwe? No jest możliwe. Ja pływałem dziennie po 12-13 kilometrów. Mówimy o 2 treningach dziennie. Pierwszy trening ranny to była godzina 6:30 rano, więc jako młody chłopak, dziecko trzeba było naprawdę się zwijać rano na trening. Trening trwał 1,5 godziny. Od razu po treningu do szkoły. Po szkole chwilę do domu i kolejny trening. Ten trening popołudniowy też trwał 1,5 godziny. Poza wtorkiem i czwartkiem wtedy treningi trwały 2,5 godziny, bo dochodził jeszcze trening godzinny na sali, na dworze, taki trening w terenie, nie? No i sobota jeden trening rano, taki 2-godzinny. I każdy trening, powiedzmy już w tym szczytowym momencie, gdzieś tam, jak już miałem lat 13-14, no to mówię, dziennie to było po 12-13 kilometrów pływania. Powiedz mi, w pewnym momencie jednak przerwałeś swoją karierę. Co to spowodowało? Jaka była przyczyna, skoro tak zafascynowałeś się tym pływaniem wcześniej? Tak, to jest trudny moment w moim życiu. Dzisiaj to rozumiem, o tym za chwilę, ale przerwałem dlatego, że zbyt duża presja była na mnie wywarta. Ja w którymś momencie zacząłem osiągać naprawdę bardzo dobre wyniki. Ocierałem się o medale Mistrzostw Polski. Tak z ciekawostek w ogóle jestem rocznikiem Otyli Jędrzejczak, więc znamy się bardzo dobrze. I razem jeździliśmy na obozy przygotowawcze do Mistrzostw Polski. Nawet miałem swój taki epizod, że należałem do kadry Polski. Ale to było tam dosłownie pół roku, bo to był ten moment, ten przełomowy moment, w którym za chwilę zrezygnowałem z pływania. Więc to był naprawdę trudny okres w moim życiu, szczególnie jako nastolatka. No i dlaczego? No dlatego, że
Wyniki, które osiągałem, w którymś momencie przyszła granica. Nie było progresu. I na tamten czas klub, w którym byłem, trenerka, która mnie wtedy obsługiwała, wydaje mi się, że nie była w stanie wtedy więcej zrobić, ale metodyka, która była stosowana, to było nadal ciśnięcie, rozumiesz? To było kurwa, co, nie dasz rady, dawaj, ciśnij, jeszcze, nie? Co udajesz, nie? Wiesz, jak kiedyś pojechałem na przygotowywania się do Mistrzostw Polski i doznałem kontuzji pachwiny, zgłosiłem, znaczy ta kontuzja oczywiście później okazała się kontuzją pachwiny, po prostu zgłosiłem straszny ból w okolicach biodra i dostałem wtedy, pamiętam, takiego liścia w łeb od trenerki, wiesz, że co ty, dawaj, przecież jesteś w fazie przygotowań, nie, wiesz, nie możesz odpuścić, ciśnij. I pamiętam, że wtedy, no jako nastolatek, dosłownie się rozpłakałem, wyszedłem z wody, wyszedłem totalnie z basenu, uciekłem, to można nazwać ucieczką, więc automatycznie za występek zostałem wyrzucony z kadry Polski i zadzwoniłem jeszcze wtedy z budki telefonicznej, zadzwoniłem do taty i poprosiłem, żeby po mnie przyjechał i żeby mnie stamtąd zabrał. To było na nie wiem, miesiąc przed Mistrzostwami Polski, które miały być bodajże w Szczecinie. Przyjechał, zabrał mnie z tego obozu, wróciłem do domu i obraziłem się dosłownie na pływanie. Powiedziałem, że kończę z tym, nie chcę tego więcej robić, mam to totalnie w 4 literach, nie będę się tym więcej zajmował, nie chcę na to patrzeć, nie chcę więcej być na basenie, no byłem totalnie na nie. Po 2 tygodniach od zjazdu z obozu, czyli w zasadzie na 2 tygodnie przed mistrzostwami, dostałem telefon od trenerki z przeprosinami i z taką prośbą o powrót do pływania, o powrót na treningi, że mam jeszcze dużo do zrobienia i to była taka rozmowa, którą dzisiaj uważam, że ona powinna się była odbyć jako pierwsza. To była rozmowa, która mnie na chwilę ściągnęła na basen. To znaczy pojechałem na treningi, oczywiście przez te 2 tygodnie niepływania forma drastycznie spadła, więc pojechałem na mistrzostwa i gdzie miałem bić się o medale, tak naprawdę tam skończyło się chyba na 7. czy 8. miejscu, więc no niby nieźle, ale też tak, głód pozostał. No i później przyszedł wybór dalszych etapów szkolenia, więc musiałbym zmienić miasto, szkołę i klub. I na tym etapie gdzieś totalnie się poddałem, rozłożyłem się i powiedziałem, że nie będę dalej kontynuował. Tam nastąpił bunt nastolatka i obraziłem się na pływanie na 20 parę lat tak naprawdę. Jak w ogóle zareagowała twoja rodzina na fakt, że jednak rozstajesz się z pływaniem? Rodzina, przyjaciele? Wiesz co, przyjaciół, jeżeli chodzi o klub, wtedy to jest śmieszna w ogóle historia całości tego klubu, bo ja byłem ze swojego rocznika ostatnim, który jeszcze pływał. W 4. klasie, kiedy organizowano naszą klasę sportową pływacką, było nas 32 osoby. Już w 6. zostało, to znaczy klasa dalej jako klasa funkcjonowała, natomiast w klubie pływaniu, dzieci, które pływały, zostało nas zaledwie chyba 7 w 6. klasie, więc co roku dzieciaki po prostu tego nie wytrzymywały, tego tempa, tego nacisku, naporu, tego psychicznego też wypompowywania, bo to mentalnie to jest naprawdę po głowie dostawanie. I na tym ostatnim, powiedzmy, na tej ostatnim etapie, w tej ostatniej fazie zostałem sam, więc tutaj jeżeli chodzi o wsparcie takich kolegów, to w zasadzie w ich mniemaniu dołączyłem do reszty grupy, wiesz, także tutaj ciężko o wsparcie, natomiast mój tato, bo tato bardzo ze mną gdzieś tam rezonował w tym sporcie i bardzo mnie mocno wspierał, za co mu bardzo dziękuję. W tym kluczowym momencie pozwolił mi odpuścić. To znaczy jakby wtedy nie miałem do niego pretensji, jakby dzisiaj też nie mam do niego pretensji, bo no chciał dać mi wolną rękę na podjęcie decyzji. Ale trochę mam, może nie żal,
ale takie zapytanie, dlaczego mnie wtedy nie przycisnął. Wtedy, kiedy właśnie trzeba było może mnie przycisnąć, może w jakiś sposób zareagować, to on wtedy dał mi wolną rękę i powiedział, no dobra, no nie chcesz, to trudno, no nie będziemy nic robić na siłę. Nie? Jakie w ogóle twoje przemyślenia były? Czy ty się czułeś jakoś wolny po tym, jak odszedłeś z tego pływania, czy raczej, nie wiem, przybity, przygnębiony, że tak to się skończyło? Przez chwilę poczułem się wolny, przez chwilę poczułem się osobą, która nic w końcu nie musi. Nie muszę rano wstać, nie muszę iść na trening, nie muszę zjeść tak i tak, nie muszę zrobić tego tak czy tak, nie muszę rozwiesić ciuchów z basenu 2 razy dziennie. Nagle, wiesz, w głowie młodego człowieka pojawiło się takie światełko, nic nie muszę. Mogę, ale nie muszę. Tylko że to mogę wtedy nie funkcjonowało. Nie? To było na zasadzie, dobra, jestem wolnym człowiekiem, co później zmieniło moje życie tak naprawdę w troszkę w złą stronę. Nie było to, więc z perspektywy czasu mówi się w życiu, że nie powinno się niczego żałować. To jeżeli ktoś by mnie zapytał, czy czegoś w życiu żałujesz? Tak, że przestałem wtedy pływać. Więc dzisiaj, tak reasumując, to jest dla mnie bardzo duży cios, z którym, dobra, ja sobie poradziłem, w głowie mam to poukładane, ale nadal na pytanie i mam nadzieję, że to będzie jedyne pytanie z taką odpowiedzią, czy czegoś w życiu żałujesz? Tak, tego, że przestałem pływać. Więc zabrakło jakby osoby, która zaoferowałaby ci takie indywidualne podejście. Tak, zdecydowanie tak. Tutaj zabrakło wsparcia psychologicznego, nie? Jakby rozmowy o psychologu wtedy nie było, ponieważ... No tak, to te lata 90. to raczej w ogóle nikt o jakiejś psychologii sportowej nawet nie wiedział. Wręcz nawet byłoby to chyba traktowane jako, że wiesz, coś masz z głową nie tak, że chcesz iść do psychologa, nie? Więc tutaj wsparcia żadnego nie było. O ile wsparcie w miarę od strony wsparcia fizycznego było, chociaż fizjoterapia to też wtedy nie funkcjonowała, tak od strony psychologicznej to w ogóle nic, nie? To tutaj nie można było liczyć na cokolwiek. To tutaj było, tak jak mówię, szkoła rosyjska, bac z tyłu i lecisz. I albo to wytrzymujesz, albo tego nie wytrzymujesz, nie? Dobrze, i co było później? No, na 20 lat mówiłeś, że była przerwa, tak? Tak. Później się pojawiłeś w Holandii, tak? Później się pojawiłem w Holandii, tak, i tu gdzieś zacząłem swoje nowe życie kreować jakby po tych kilkunastu, kilkudziesięciu latach zagubienia, bo byłem zagubiony, żyłem sam dla siebie trochę, gdzieś tam szukałem, co chcę robić, wiesz, do szkoły też średniej, jak poszedłem, wiesz, zrezygnowałem z tego pływania, nie miałem pomysłu na siebie, no to tato mnie na zasadzie takiego, może nie wciśnięcia, ale takiego nacisku, dobra, idź do technikum, zrób coś, tak, gdzieś ci pomożemy, gdzieś... Tak, to wiesz, i to do końca nie były moje wybory i później jak ja nagle, wiesz, ja zacząłem studia, później te studia przerwałem, bo to cały czas nie było moje. Ja gryzłem się, wiesz, nieraz z tatą się, sprzeczałem. Było bardziej spełnianie marzeń twojego taty, czy niż swoich. rodziny. Gdzie tak jak mówię, nie mogę złego słowa na tatę powiedzieć, bo zawsze był, nie? Z mamą mam... Zawsze rodzice chcemy jak najlepiej dla nas, ale nie zawsze jest to zgodne z naszymi jakimiś tam oczekiwaniami. Dokładnie. Więc ze szkołą też tak było jak było i dopiero jak przyjechałem tutaj do Holandii, na początku zaznałem ciężkich prac, później gdzieś zacząłem szukać troszeczkę innych rozwiązań. Ja w momencie, kiedy skończyłem z pływaniem, zostałem wypchnięty do tego technikum elektrycznego, chciałem tak naprawdę iść do ekonomika, gdzie zostało mi powiedziane, no i co, będziesz z babami chodził do szkoły, wiesz, co chodzi. Mówię, kurde, nie, no ale gdzieś to jest moje, chociaż matematyka jako tako nie była gdzieś moją, wiesz, taką żyłką, ale lubiałem bardzo liczyć, lubiałem procenty, wiesz, takie rzeczy, taka rachunkowość właśnie, to co dzisiaj robię, to mnie zawsze kręciło. No i z czasem tutaj się w to gdzieś tam tak się zaczęło, wiesz, od małych porad, nie? Najpierw język, z językami jest o tyle wygodnie, że gdzieś te języki w miarę szybko łapałem, więc i tutaj z holenderskim, niderlandzkim też się udało. I zaczęło się od małych pomocy dla przyjaciół, dla znajomych. Pomóż mi załatwić to, pomóż mi załatwić tamto. I zacząłem się sam wkręcać. Później swoją firmę otworzyłem, na swojej firmie trochę się nauczyłem. Później poszedłem do szkoły, później zrobiłem jeszcze kilka dodatkowych kursów, jak profesjonalnie prowadzić księgowość. I tak się zaczęła historia z biurem. W międzyczasie poznałem tutaj swoją żonę
partnerkę życiową, urodził nam się syn. Podobna historia jak i u mnie. Tak, tak. Że dopiero tutaj w Holandii. Tak, i tak się to mniej więcej tutaj zaczęło. Czy miałeś jakieś problemy z adaptacją w nowym kraju, tutaj po przyjeździe do Holandii? Czy obyło się to gładko? Wiesz co, akurat ja z tym nie mam. Moja żona tak. Moja żona bardzo z tym się męczyła. Wydaje mi się, że ona do dzisiaj ma taki trochę blokadę. Nie do końca Czuje się tu swobodnie, nie? Natomiast nauczyła się już tutaj żyć, funkcjonować. Wie też, że jakby no mamy tutaj główne źródło dochodu. Ona też tutaj ma swoje rzeczy, którymi się zajmuje. I jakby nie wiem, może w dalekiej gdzieś tam przyszłości myślimy o powrocie do Polski. Na chwilę obecną żyjemy i funkcjonujemy tutaj. Wiesz, jeżeli masz biznes, który ci dobrze funkcjonuje, no to też jest bez sensu go zamykać. Jasne. I pozbierać i szukać szczęścia gdzie indziej. Ja to wyznaję zasadę wszędzie dobrze tam, gdzie nas nie ma. Ja lubię żyć, ja tutaj lubię życie. Mi się tutaj podoba załatwianie spraw. Wiem, że niektórzy mówią, że jest tutaj ciężko, trudno coś pozałatwiać. Dla mnie wręcz odwrotnie. Być może dlatego, że jestem długo tutaj. Nie wiem, jak jest teraz w Polsce. Widzę, że w Polsce jak bywam, to załatwianie niektórych spraw faktycznie jest ułatwione. Zmieniło się to przez lata. No ja się przyzwyczaiłem tutaj, mi jest tutaj dobrze, ja się tu dobrze odnajduję i na twoje pytanie odpowiadając, nie miałem problemów. I jakby przyszło dla mnie to gładko, ja się szybko odnajduję w sytuacjach. Urodził ci się syn i w pewnym momencie on wyraził zainteresowanie pływaniem, czy to inicjatywa była z twojej strony? No powiem ci, że to jest bardzo zabawna i wręcz troszkę nieprawdopodobna historia z jego pływaniem, bo ja na początku, jak on się urodził, bardzo szybko chciałem go zabrać na basen. Teraz ma 9 lat, w lutym 10 skończy. Chciałem go bardzo szybko zabrać na basen. Byłem bardzo zainspirowany tutaj chodząc, bo na rekreacyjny basen chodziłem. Okay. Tak, że tak powiem, pomoczyć dupkę, to chodziłem na basen z żoną. Nawet jak ona była w ciąży, żeby trochę tam, wiadomo, jakieś tam odciążyć trochę ten brzuch, żeby gdzieś zarazić się wodą dziecko jako płód już nie. I się udało. Aczkolwiek w początkowej fazie to było tak, że jak zabieraliśmy go na basen, to w zasadzie już było od kąpieli jako noworodka. On po prostu darł się, jakby go ze skóry obdzierali. Mówię, nie, no to pływak z ciebie dziecko nie będzie. Nie? I odpuściłem to. Przestaliśmy go zabierać na basen, bo to naprawdę nie miało żadnego sensu. I odpuściłem jakiekolwiek sporty, daliśmy mu po prostu rosnąć. Jak skończył 5 lat, dobrze mówię? Czekaj, 5 lat powiedział, że chce chodzić na piłkę. I mówię, dobra, spoko, no fajnie, że chcesz jakiś sport uprawiać, niech to będzie piłka. To było dla mnie wyzwanie, bo też jakby nie chciałem tego nacisku na nim wywierać, bo też wiedziałem, jak wywieranie nacisku może źle wpływać na człowieka. Więc w ogóle odwrotny rezultat. Tak. I wiesz, no z jednej strony chcesz pokierować 5-latkiem, no bo zdajesz sobie sprawę, że 5-latek, no według twojego uznania nie ma świadomości i nie wie jeszcze, co jest dla niego dobre, ale jakby daliśmy mu spróbować. Byliśmy otwarci na jego chęci. Czyli jeżeli ma chęć iść grać w piłkę, spoko, spróbuję. Idziemy grać w piłkę. No i tak się zaczęło z graniem w piłkę i w tą piłkę, co ciekawe, szło mu całkiem dobrze, aż do momentu, kiedy zapisaliśmy go na lekcję pływania. Bo jedyne, co chcieliśmy załatwić z pływaniem i z wodą, to żeby to chociaż A i B tutaj w Holandii miał. Czas oczekiwania był długi, bo tam chyba 1,5 roku. Dzisiaj te czasy oczekiwania dość długie są w niektórych miejscach Holandii. Więc czas oczekiwania był 1,5 roku. No ja tak, to potwierdzam, bo my na szkołę czekamy od roku już. No to także to wiesz, o co chodzi. Więc zapisaliśmy go na tę lekcję pływania. Dostał się na lekcję pływania. Teraz, żebym to czy nie skłamał, mamy 2024. W 2023 zaczął pływać jako sportowiec w zeszłym roku w październiku. Skończył we wrześniu 2023. W 2022 roku w czerwcu dostaliśmy możliwość wzięcia go na lekcję pływania. Okej. I
powiem Ci szczerze, że byłem sam w szoku, bo on w ciągu 1 roku, to znaczy tak naprawdę od tego czerwca, gdzie za chwilę się zaczęły wakacje letnie, więc nie chodził, no ale już liczmy od czerwca, do września kolejnego roku zrobił wszystkie 3 dyplomy. I przy dyplomie B powiedział, że on chce pływać już. Okej. No więc udaliśmy się do klubu, w którym obecnie jesteśmy, zapytać się, jakie są procedury tego pływania i oni nam powiedzieli, że musi być chociaż na C, musi mieć zdane C albo być na C już. I wtedy oni go mogą przyjąć, tam są 4 lekcje takie poglądowe, jeżeli oni uznają, że on się nadaje, no to go wezmą do klubu. Okej. No więc już wyczekaliśmy ten moment, żeby trzeci dyplom C miał zrobiony, zaliczony. Zaliczył dyplom C tuż po wakacjach letnich w 2023 roku i we wrześniu, to był chyba, jak dobrze pamiętam, kurczę, nie wiem, gdzieś w okolicach 20 września, bo wiem te daty, bo prowadzimy, teraz fajnie są statystyki prowadzone tego pływania, więc wiem po zawodach, gdzie kiedy był. Ale gdzieś tam chyba w okolicach 20 września poszedł na pierwszą lekcję poglądową i po pierwszej lekcji trenerka powiedziała, że może zaczynać. To się nadaje. Tak, że nie ma potrzeby czekać 4 lekcji. No i tak się zaczęła jego kariera z pływaniem. A powiedz mi, czy jakieś doświadczenia twoje z przeszłości wpłynęło na to, jak twój syn teraz podchodzi do treningów, czy ty jak go kierujesz, powiedzmy, pod tym kątem? To znaczy, wiesz co, czy moje doświadczenia wpłynęły na jego, na to, jak on dzisiaj trenuje? Na pewno tak. Na pewno tak. Na pewno to, że... To znaczy, ja też musiałem zrozumieć jeszcze, może dopowiem taką jedną rzecz. Jeżeli chodzi o to jego pływanie, on zaczął pływać i poprzez to, w jaki sposób pływał, że chodzi o to, że tak dobrze od razu, zostałem zapytany, czy on gdzieś trenuje, czy on gdzieś chodzi dodatkowo, skąd u niego taka umiejętność pływania i stąd oni się dowiedzieli o mnie. Ja zacząłem o sobie opowiadać, co ja robiłem, kiedy robiłem i mi zostało zaproponowane też pływanie w grupie Masters. Czy nie chcę wrócić do pływania. I tak się zaczął też powrót do pływania, mój po 20 kilku latach absencji. Zacząłem pływać jako Masters i w bardzo szybkim czasie, bo chyba po 2 miesiącach zaproponowano mi rolę trenera. Na początku tam 1 dzień w tygodniu, do takiego stopnia, że ten sezon jestem tak naprawdę chyba codziennie na basenie. Ostatnio próbowałem wyliczyć dzień, nie ma takiego dnia, bo albo sam trenuję, albo dzieci trenuję, więc jestem codziennie na basenie. I jak to było wrócić po 20 latach do pływania? Dziwnie. Powiem Ci mega dziwnie, bo to był taki, wiesz co... Czy, tak, czy po tych 20 latach sobie uświadomiłeś, jak bardzo tęskniłeś za tym pływaniem? Nie od razu. Czy nie? Nie. W ogóle to był taki trochę flashback, bo ja znowu wchodziłem do wody z lekką nadwagą. Wiesz, to... I mówię, kurde, żeby ta historia nie zatoczyła znowu tego samego kółka. Pierwszy miesiąc albo 2 to była walka ze swoimi słabościami, ze zdawaniem sobie sprawy, że być może to nie jest dobry pomysł, bolą cię plecy, bolą cię nogi, boli cię to, boli cię tamto, jednak wiek już swoje też robił. A co się zmieniło po 2 miesiącach? No po 2 miesiącach się zrobiło to, że przestało wszystko boleć. Staniemy sobie chyba tutaj na chwilę. I po tych 2 miesiącach zdałem sobie sprawę, że to mi było potrzebne. Że ja tak naprawdę przez 20 lat popełniałem najgorszą głupotę, jaką mogłem zrobić, czyli wycofać się z czegoś, co tak naprawdę najbardziej w życiu kochałem. Jeżeli chodzi o, nie mówimy tu o uczuciach względem ludzi, natomiast o pasję, nie? 2 miesiące pływania, takiego, wiesz, pod nadzorem, bo my mamy treningi jako mastersi rozpisane, często jakiś trener stoi też i nas tam wspiera, pomaga nam w prowadzeniu treningu. Po 2 miesiącach zdałem sobie sprawę z tego, że ja tak naprawdę wróciłem do miejsca, w którym ja się czuję jak ryba w wodzie. Dosłownie. Dosłownie i w przenośni. A co jeżeli chodzi o moje dziecko? Właśnie, jak to na niego wpłynęło? Tak. Czy uczysz go na swoich błędach, powiedzmy? O, staram się, momentami nie jest łatwo. Czasami jest mi łatwiej pracować z innymi dziećmi niż z własnym dzieckiem, ale jeżeli chodzi o moje dziecko, bo tutaj ważna jest kwestia, on grał w piłkę i zaczął pływać.
i w którymś momencie treningi zaczęły się nakładać i musiał podjąć decyzję. Czy jedno, czy drugie. Tak, i tutaj wycofałem się bardzo do tyłu, bo nie chciałem być osobą, która wymusi na nim podjęcie decyzji. Chciałem, żeby to była jego decyzja. Ja i tak wiem, że on w głowie ma to, że ja pływałem i pewnie gdzieś tam sobie w podświadomości układał, no pewnie tata może chce, żebym ja pływał. Ja nie chciałem, żeby tak było, więc ja do dzisiaj mu powtarzam, że każda jego decyzja ma być jego decyzją, a nie moją decyzją. I no podjął decyzję o pływaniu. Dzisiaj ja i on jesteśmy z tego dumni, bo na chwilę obecną na kilku dystansach jest pierwszy w Holandii, więc idziemy w dobrą stronę. Idziemy w dobrą stronę i staramy się nadzorować jego karierę trochę w inny sposób, a w zasadzie 180 stopni w inny sposób niż moja kariera była prowadzona, żeby nie popełnić tych samych błędów. Wspomniałeś też o zawodach Masters, tak? Tak. Co to w ogóle jest? Na czym to polega? Zawody Masters to są zawody pływackie dla emerytów, tak naprawdę. Dla To znaczy, sportowych emerytów. Dla sportowych emerytów, Mhm. tak, bo to nie jest dla emerytów. Tutaj w Holandii Masters, grupa Masters zaczyna się tak naprawdę od 20+, ale musisz być zawodnikiem nie należącym do elity, czyli nie występujesz na zawodach tych profesjonalistów. Jeżeli nadal jesteś w fazie profesjonalistów, nawet jak masz 20 lat skończone, nie masz możliwości startowania jako master. To jest, tutaj to jest rozdzielone na elitę i mastersów. Natomiast, tak jak mówię, są to grupy wiekowe od 20+. Podział wiekowy jest taki, że jest 20 do 24, 25 do 29 i tak co 5 lat są kategorie wiekowe masters i tak jesteś kategoryzowany w trakcie zawodów. Więc odbywają się wszelkiego rodzaju zawody dla mastersów, łącznie z Mistrzostwami Holandii, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy. Mistrzostwa Europy i Świata tak naprawdę odbywają się w tydzień po skończonych oficjalnych Mistrzostwach Europy i Świata. Zatrzymaliśmy się, bo tu myślę, że taki najważniejszy jeden bądź dwa rozdziały, o które chciałbym Cię popytać, dlatego wolę te pytania przygotowane sobie wcześniej zadać, niż wymyślać coś na bieżąco z głowy. Natomiast tak, chciałem dopytać Cię, bo wspomniałeś na początku właśnie o tej presji psychicznej, z którą sobie w pewnym momencie nie poradziłeś. I jakie lekcje z tego wyciągnąłeś i widzisz to, masz przed oczami swojego syna i masz w głowie te właśnie lekcje, te wnioski, które sprowadziły Cię do jakby miejsca, w którym teraz jesteś. Co gdyby sytuacja z Twoim synem się powtórzyła? Czyli tato, ja rezygnuję, ja się do tego nie nadaję, nie mam już ochoty pływać. Jednak może ta piłka nożna byłaby lepsza. No tutaj ta odpowiedź na to pytanie będzie trochę rozbudowana. Mamy czas. Mamy czas. Wiesz co, ja wierzę w to i pewnie dużo tutaj u Ciebie przedmówców moich to powtarzało, że nic nie dzieje się bez przyczyny i nic nie dzieje się tak o. Ja w bazie swoich klientów mam jedną klientkę, która już od lat zajmuje się coachingiem, treningiem mentalnym i tak naprawdę to dzięki niej w zeszłym roku trafiłem na taki roadshow, taki event Jakuba Bebączka w Amsterdamie. Tam właśnie to był roadshow na temat treningu mentalnego. Czym jest trening mentalny? Co wnosi trening mentalny? Jakie ma zastosowanie? Gdzie można go stosować? Sytuacja jest na tyle ciekawa, że sam Jakub siedzi mocno w sporcie, bo on pracował z reprezentacją siatkarzy kadry polskiej w momencie, kiedy zdobywaliśmy pierwsze złoto na Mistrzostwach Świata, to znaczy pierwsze, drugie w zasadzie, w 2014 roku bodajże, więc bardzo mnie to zainspirowało. I w tym czasie organizował Akademię Trenerów Mentalnych w Holandii, w Amsterdamie, na którą zapisałem się w zasadzie na pstryknięcie palcem. Bez zastanowienia, tak? Tak, mówię, to jest to, co mi jest potrzebne do pracy z moim dzieckiem. Właśnie, żeby nauczyć się
obsługiwać, czy też zapobiegać sytuacjom, nie tylko w sporcie, wiesz, w biznesie i w życiu, w momencie, kiedy dochodzisz do bariery, do granicy, do jakiegoś zablokowania, walki ze stresem, z niemocą, postanowiłem się zapisać, wziąłem udział w całej tej akademii, skończyłem ją egzaminem. Jestem z tego mega zadowolony. Dało mi to bardzo dużo narzędzi i sposobów właśnie na sytuacje, takie jak zadałeś pytanie, co bym zrobił w sytuacji, w której moje dziecko powiedziało, kończę pływać, nie widzę sensu i tak dalej. Znam metody, mam narzędzia dzisiaj, które mogę użyć, spróbować użyć, tak, bo umówmy się, to musi być praca z dwóch stron, ale mam przynajmniej narzędzia, mam możliwości, które mogę zastosować i postarać się go na nowo do tego przekonać, odrodzić w nim tą chęć, tej pasji, bo umówmy się, żeby robić coś mocno, trenować i tak dalej, trzeba mieć pasję w sobie. To nie może się odbywać bez pasji. Jeżeli to się odbywa bez pasji, to trzeba sobie to darować. I to trzeba też odnaleźć, trzeba to zweryfikować w początkowej fazie, czy robisz to dla siebie, jak dla siebie, to czy to jest twoja pasja. Jeżeli nie, to jest w ogóle bez sensu w to brnąć. Jasne, czasami jest tak, że nie wiem, zobaczymy kogoś w internecie, że ktoś, nie wiem, Chce być youtuberem. żongluje na Wiesz, o co chodzi? przykład i się zajaramy, o wow, fajnie, może ja spróbuję. A propos żonglowania, mam piłeczki, to pożongluję. To jest też ciekawa historia z żonglowaniem. Powiedz mi, jakie są różnice między treningiem fizycznym a treningiem psychicznym i co jest trudniejsze do opanowania? Wiesz co, to jest ciekawe pytanie. W zasadzie jaki trening psychiczny, taki trening fizyczny mają kilka wspólnych cech. Wyniki nie przychodzą od razu. To jest ciężka, długa praca, w której cierpliwość popłaca. To jest jeden z najważniejszych czynników, które wpływają jak i w przygotowaniu, czy treningu fizycznym, jak i mentalnym, psychicznym, na efekty, czyli cierpliwość i długotrwała praca. Ważne jest w treningu mentalnym to, żeby nie rzucać się na głęboką wodę, żeby zrozumieć jednak, że to jest proces. To nie jest coś takiego, że ja ci przyjdę, powiem, słuchaj, jutro będziesz mistrzem świata. To tak nie działa. To są etapy, to są kroki, to jest... W przygotowaniu fizycznym też to nie działa. Trzeba tych treningów w zasadzie odbyć to setki, jak nie tysiące. To jest bardzo spójne, dlatego też nazywa się to trening. Nie jest to mentoring. To nie jest mentoring, to nie jest coaching, że coach, tu nie mam nic do coachów, jak najbardziej szanuję, tylko to są różnice. Trening mentalny to jest trening, jak sama nazwa wskazuje, to trzeba wytrenować. Tam to są nawyki, to są programy, umiejętność akceptacji pewnych rzeczy, umiejętność też przegrywania. Wiesz, my mamy często problem z tym, że my nie potrafimy odpuścić, przegrać. Wiesz, to też trzeba umieć przyjąć w odpowiedni sposób na klatę, nie? Jakby to są elementy, które są wpisane w całą tą ścieżkę. A jakie techniki lub narzędzia, nie wiem, czy to tak można nazwać, stosujesz u siebie i u swojego syna obecnie, które pomagają wam no właśnie spojrzeć na pewne rzeczy z dystansu? Wiesz co, bardzo mocne narzędzia, które stosujemy we dwoje, ja go tego uczę, to jest wizualizowanie sobie czegoś. Mówię czegoś, może brzydko, ale to jest tak naprawdę narzędzie wizualizacji, ma bardzo mocne efekty. Wiadomo, trzeba się tego nauczyć, trzeba w to wejść, trzeba kogoś, kto ci to w odpowiedni sposób przekaże lub poprowadzić taką wizualizację, ale bardzo fajne to daje efekty, bardzo fajny wpływ ma na niego, mówię o nim, bo jak jemu robię wizualizację przed zawodami, to w fajny sposób zaczyna pracować ze stresem, bo umówmy się, stres przed zawodami będzie, jak go nie ma, to znaczy, że też jest coś nie tak, bo to nie jest też dobry znak, natomiast ze stresem fajnie jest... go zminimalizować. Tak, zminimalizować albo, wiesz, fajnie się mówi zakumplować. Ze stresem można się zakumplować, wystarczy z nim inaczej rozmawiać. Także narzędzie wizualizacji uważam za jedno z takich bardzo silnych narzędzi, którym można dużo zdziałać, nie tylko w sporcie, bo i w życiu osobistym na co dzień też. I to wcale nie muszą być duże rzeczy, zaczynajmy zawsze od małych rzeczy. A czy są jakieś konkretne sytuacje, historie, które
już po odbytym treningu mentalnym pomogły ci przetrwać, nie wiem, jakieś trudne chwile, albo twoim synowi na przykład, albo nie wiem, twoim znajomym, może coś im tam podpowiedziałeś kiedyś. Wiesz co, może trochę się posiłkuję najpierw jednym z moich klientów obecnych. Cały czas uważał, że nie ma na nic czasu, że trening goni trening, też jest trenerem, sam gdzieś tam się przygotowuje do walk bokserskich. I fajne narzędzie, narzędzie, w zasadzie to jest wskazówka, to jest narzędzie, wskazówka, rozpisać sobie dobrze plan dnia. Wiesz, ktoś by powiedział, no kurde, jak mam sobie plan dnia? No przecież wiadomo, jaki jest plan dnia. Wstaję rano, idę do pracy, wracam, jem śniadanie, prosty plan dnia. Okazuje się, że nie, że jesteśmy w trakcie też tam z grupą moją przygotowywania eventu na ten temat, więc nie chcę za dużo mówić, ale czas jest dzisiaj bardzo cenny. Wszyscy czujemy i zawsze nam mówiono, że jak będziesz starszy, to ten czas leci szybciej. Wydaje mi się, że to nie czas leci szybciej, tylko my się gubimy w tym wszystkim, a wszystkie impulsy zewnętrzne, które do nas docierają, nie pomagają nam w organizacji tego czasu. Takie przebodźcowanie też trochę. Dokładnie. Jesteśmy przebodźcowani dosłownie wszystkim. Ostatnio się dowiedziałem od jednej z moich koleżanek, że ludzie się dzisiaj umawiają online na Netflixa. I mówię, jak online na Netflixa, wiesz? Umawiają się, że o 20 będą oglądać ten sam film, tylko że każdy u siebie w domu. Mówię, okej. Więc takie są dzisiaj metody porozumiewania się i zabierania sobie czasu. Więc dobra organizacja czasu to jest kluczowe, ale jeżeli chodzi o słabe momenty, bo bywają takie momenty, gdzie on startuje w zawodach i może nie zawsze miejsce, a czas jest niezadowolony, nie zawsze poszło tak, jak by sobie tego życzył, to pracujemy bardzo mocno na medytacjach, czy jakiś po prostu, albo włączamy sobie jakąś muzykę uspokajającą. Staramy się wyciszyć, staramy się no mówię, najczęściej to jest medytacja, nie? To są proste elementy, po prostu też to nie jest tak, że trener mentalny korzysta z jakichś trudnych narzędzi, to są nieraz proste narzędzia, ale trzeba je zastosować, trzeba znaleźć na nie czas, trzeba znaleźć na nie moment. Też nie wystarczy skorzystać raz, tylko jednak jest wymagana pewna systematyczność. Dokładnie tak. I też, wiesz co, nie trzeba robić tego od razu pełną parą, nie? Kojarzysz ten moment, zbliżamy się w zasadzie do niego, to jest nowy rok, nie? Od nowego roku idę na siłownię, nie? I będę chodził na siłownię, po czym przychodzi 3 stycznia, dobra, już nie będę chodził, nie? Dlaczego? Bo robimy sobie plan na cały rok i on nie zagra. I nie rób sobie planu na cały rok, nie rób sobie planu na to, że będziesz chodził na godzinę treningu. Zrób sobie plan, że idziesz na 10 minut, albo poćwicz 10 minut. To dla mózgu jest inny sygnał w ogóle, nie? To nie jest przeciążenie, to nie jest strach. To łatwiej się zmusić do treningu 10 minut, dokładnie, niż wiedząc, że masz godzinę spędzić, czy 2 gdzieś tam na pływaniu, czy na siłowni, czy na graniu w piłkę. Ja bodajże to było na zajęciach Akademii, od któregoś z mentorów dowiedzieliśmy się, że wystarczy, że przeczytasz 10 minut dziennie książki i będziesz bodajże w 2 czy iluś procentach ludzi na świecie, którzy to robią. Więc to też dla mózgu buduje fajną przestrzeń, w której odnajdujesz coś, co zaczyna cię motywować. I też w pewien sposób taki nawyk budujemy. Dokładnie. Do czytania, nie? Dokładnie. No z tymi nawykami to też jest historia, bo to właśnie się tyczy również treningu mentalnego, czy wychodzenia na tą siłownię. Czepmy się tej siłowni. No to żeby zbudować taki nawyk chodzenia na tą siłownię, to statystycznie bodajże jest 60 parę czy 80 dni potrzebnych na to, żeby ten nawyk ustabilizować, ale to jest statystycznie, to jest średnio, natomiast może to trwać od 60 paru u każdego inaczej to do wygląda, 200, nie? chyba o 65 czy Prawie 56 dni. To jest maksymalny moment, gdzie mózg jakby zaczyna programować się na tyle, że ten nawyk zostanie wyrobiony jako stały, czyli wiesz, prawie jak potrzeba fizjologiczna. Nie? Jak wygląda właśnie sprawa treningu mentalnego teraz u dzieci, no, chociażby w wieku twojego syna, które mają pasję, chcą uprawiać jakiś sport, czy to piłkę, czy nie wiem, rzut oszczepem, wszystko jedno. Czy te dzieci mogą liczyć właśnie na wsparcie jakieś psychologiczne?
Wiesz co, wydaje mi się, że trening mentalny jest świeżym I tematem. mówimy ogólnie. właśnie tutaj o Holandii, powiedzmy. Nie? No ja pracuję jako trener, mówimy tu o przygotowaniu fizycznym w klubie, to jest klub pływacki i tam trenera mentalnego nie ma. Nie ma. Okay. Czyli nie ma osoby wyznaczonej, która się tym zajmuje, natomiast co muszę dobrego o Holandii powiedzieć, to sami trenerzy od przygotowania fizycznego, być może przez mentalność, być może przez to, w jaki sposób tu są dzieci wychowywane od lat, ten trening mentalny trochę stosują z własnych już chyba doświadczeń i z tego innego stylu prowadzenia zajęć. Jest to połączone ze sobą. Nie ma osobnej osoby, która by się zajmowała tym wsparciem psychologicznym. Jeżeli mielibyśmy porównać, powiedzmy, tych trenerów, z którymi ja dzisiaj współpracuję, z tymi trenerami, którzy mnie trenowali, to ich świadomość na poziomie mentalnym, właśnie psychologicznym, psychologii sportu jest na totalnie innym poziomie niż to, co ja przechodziłem jako dzieciak. Nie? To jest kosmos w ogóle. A nie wiesz, jak to funkcjonuje teraz w Polsce? Czy jest podobnie? Wiesz co, to zaczyna się budować, natomiast nie wszędzie to jest. O ile duże kluby, bo staram się... Ta tak zwana stara szkoła jeszcze jest obecna? Jeszcze jest trochę obecna, zmienia się to, mówię, to się zmienia, to jest na etapie zmian, bo też inni ludzie doszli gdzieś tam do władzy, ja to mówię trochę na podstawie pływania, nie będę oceniał innych sportów, ponieważ nie znam ludzi, nie znam związków, jak to w środku tam funkcjonuje. Natomiast jeżeli chodzi o pływanie, cieszę się, że Otylia Jędrzejczak jest prezesem Polskiego Związku Pływackiego. Widać tam duże zmiany. Ja nawet wczoraj oglądałem zawody Memoriał Petrusewicza, na którym kiedyś sam miałem możliwość wzięcia udziału. Jest to mega fajne zawody, mega super zorganizowane. Widać, że ci pływacy, którzy tam startują, są już inaczej prowadzeni, czyli gdzieś tam przez lata ta szkoła się zmieniła i te rosyjskie podejście do sportu radzieckie zostało wyparte. Jeżeli chodzi o trenerów mentalnych w sporcie, nie wiem, czy kojarzysz wypowiedź Wojtka Szczęsnego sprzed paru miesięcy. On się wypowiedział, że trener mentalny powinien być w każdej drużynie, niezależnie od dyscypliny sportu, a tego nie ma. Czyli okazuje się, że nawet na najwyższym poziomie, gdzie mówimy tutaj o piłce nożnej, chyba najpopularniejszym sporcie na świecie, nawet tam jest z tym problem. I taka ciekawostka, że wiesz, Robert Lewandowski w tym sezonie, w którym tam bił rekord Gerda Millera, właśnie był jednym z klientów tego mojego mentora, który nam prowadził Akademię Trenerów Mentalnych. Także nawet tacy ludzie potrzebują tego, a wydaje, może źle nawet powiedziałem, że nawet tacy. To właśnie ci ludzie gdzieś tam zapoczątkowali to, że taki trener jest potrzebny. Że skoro nie idzie fizycznie, to znaczy, że trzeba szukać jest jakaś w głowie. blokada. Jeżeli chodzi o pływanie, Michael Phelps, multimedalista, zawsze mówię mistrzostw olimpijskich, olimpiady. No dla mnie gość nie do pobicia. On był chyba jednym z pierwszych, którzy korzystali z treningu mentalnego. Także gdzieś to powoli zaczyna się zainteresowanie tym treningiem mentalnym, trenerami, ale jak dla mnie jest to jeszcze zbyt świeży temat. Ludzie do tego podchodzą troszeczkę na zasadzie trochę niepewności, braku zaufania. Trochę czegoś takiego, być może nie do końca zrozumienia, kim jest trener mentalny. O ile niejednokrotnie jest to... Może wiesz co, mi się wydaje, że ludzie mogą mieć takie podejście. Kojarzę taki filmik, kiedyś był w internecie, jesteś zwycięzcą. Tak. To tam, nie wiem, z 5-10 lat temu takie było. Może jak znajdę, to wstawię gdzieś tutaj. Ja chyba wiem, o którym filmiku. Nie wiem, czy możemy tak mówić o nazwiskach, ale ja wiem, o kogo chodzi. No ja właśnie nie pamiętam. Kto to mówił, że ty też jesteś zwycięzcą? Coś takiego było. Tak. I to bardziej... To może, wiesz, może ludzie mają takie pojęcie o treningu mentalnym, o trenerze mentalnym, że mówi ci, że dasz radę, ciśnij, zrób to, ciśnij, dalej. Właśnie, to nie. To jest właśnie błędne myślenie i na to jest potrzeba czasu. Wiesz co, jest takie coś jak mapa trendów jest tworzona i na tej mapie trendów widać, jak bardzo w tej chwili potrzebujemy jako społeczeństwo, mówię tu o wszystkich dosłownie, a jak bardzo będziemy tego potrzebować w nadchodzących latach, ponieważ tak jak wcześniej wspominaliśmy o przebodźcowaniu, to wszystko ma na nas wpływ. My dzisiaj naprawdę będziemy potrzebowali wsparcia, no może
nie chciałbym tego nazywać drugiego człowieka, ale człowieka, który gdzieś zna się trochę na tym i nie powie nam idź tą drogą, czy zrób to, czy dzisiaj, nie wiem, wstań rano, wynieś śmieci, czy wstań rano, zrób sobie kanapkę i potem idź do pracy, albo wcześniej umyj zęby. Wiesz, nie chodzi o to. Chodzi o No to... właśnie, ale w jakich, twoim zdaniem, w jakich aspektach, albo inaczej, w jakich branżach, czy w jakich ścieżkach rozwoju poza sportem trener mentalny może mieć sens? Na pewno w biznesie, na pewno w każdym biznesie, wiesz, szczególnie gdzie teraz już jest zapotrzebowanie na trenerów mentalnych, to są stanowiska menedżerskie, kierownicze. Tam jest duża praca ze stresem. Nadmiar, wiesz, Wypalenie zawodowe. wypalenie zawodowe, no dzisiaj wypalenie zawodowe w Holandii to jest w ogóle numer jeden, nie? Więc to się też bierze z tego, że my za dużo dostajemy na głowę, sami sobie za dużo na głowę bierzemy. Tak, bo każdy stara się być najlepszy, Tak, najlepsze wyniki osiągać. Nie potrafimy odpuszczać, nie potrafimy sobie dać czasu na, wiesz, istnieje coś takiego jak prawo do porażki, my nie potrafimy sobie dać na to przyzwolenia. Nie dajemy sobie, nie akceptujemy tego, że coś może nam nie wyjść, że coś może pójść dzisiaj nie najlepiej. Ja to też dzieciakom tłumaczę, że dzisiaj twoje 100% może być jutro 80% z tych 100%. Ważne, żeby było zawsze 100%. Daj sobie przyzwolenie na to. Kiedyś usłyszałem, że właśnie to podejście, o którym teraz mówiłeś, jest poniekąd efektem systemu szkolnictwa naszego. Że wiesz, za dzieciaka uczono nas, że no, dostajesz oceny w szkole, tak? Tak. No i wiadomo, no nigdy nie chcesz być tym najgorszym, dostać tej tak zwanej pały, więc, ale to też twoje, powiedzmy, piszesz wypracowanie, wiesz, masz wrażenie, że fajnie napisałeś, że ma to sens i tak dalej, a tu nagle dostajesz 2, nie? I to jest, wiesz, nauczyciel też to ocenia w sposób no pod kątem swoich jakichś doświadczeń, swojego punktu widzenia. Tak, zgadzam się. Więc to też nie jest jakby obiektywne. No nie. Wiesz, to ogólnie my, nie chciałbym na samych Polaków to zwalać, bo to nie jest tylko dla Polaków, ale my jako naród, szczególnie tutaj dzieci lat 80., to nas komuna, system szkolnictwa, porównywanie, dodatkowo systemy wywiadówek, które były, wiecznie nas jakieś ocenianie, krytykowanie, wiesz, budowały, że my za każdym razem musi być perfekcyjne. My tak naprawdę baliśmy się wychodzić przez to do świata, wiesz, wszystkie nasze, wydaje mi się, niedociągnięcia dzisiejsze albo sytuacje, z którymi próbujemy się uporać, to są błędy, wiesz, to nie są błędy naszych rodziców, bo oni też się uczyli, oni też nie do końca zawsze mieli wyjście, tak? A że oni też w tym samym tkwili, więc może tego po prostu nie widzieli. Oni Bo po też prostu, tak oni byli po prostu nie mieli narzędzi, nie mieli wiedzy do tego, żeby zmieniać to, wiesz. Nasze dzieci być może znowu odkryją coś innego, coś bardziej odtwórczego, które pozwoli jeszcze lepiej funkcjonować w świecie, o ile ten świat będzie dalej funkcjonował. Natomiast, no tak, system tu ewidentnie, system jest jedną z głównych przyczyn, i to według badań też, która ma wpływ na to, w jakim stanie mentalnym znajduje się nasze zdrowie. To tutaj jest jedno z pierwszych punktów, jeżeli chodzi o zły wpływ na twoje zdrowie psychiczne, nie? Bo to wszystko, mówimy o otoczeniu, mówimy o tym, jak było w szkole, z jakich miałeś kolegów, wiesz, jak było w domu, no sytuacje domowe. Wszystkie doświadczenia. Wszystkie bodźce, nie? Dzisiaj mamy bodźce w postaci telefonów, social mediów i tak dalej, nadmiaru wszystkiego, bo tak naprawdę dzisiaj jest konsumpcjonizm pełną parą, więc tutaj jest przebodźcowanie totalne, a kiedyś to było przebodźcowanie ze strony właśnie szkoły, nauczycieli, wiesz, innych ludzi, rodziny, kuzynostwo, no to mówię, całej rodziny, ale z każdej strony miałeś coś, nie? To cię do tego porównywali, to robisz źle, tamto robi lepiej, to mógłbyś poprawić, a dlaczego to tak napisałeś? Teraz jest to samo, tylko że w internecie. Teraz to samo, odpalasz tylko że Instagram i widzisz, o ten jeździ Porsche, ten jakiś tam zdobył medal, ten coś. Tak. Więc jakby zasada się nie zmieniła, tylko inaczej Miejsce się zmieniło. Miejsce się zmieniło, dosłownie. Co byś powiedział sobie młodemu, temu chłopakowi tam w wieku 11, 12 czy tam 13 lat, w momencie właśnie jak chciałeś zrezygnować z pływania? Dobre pytanie to jest.
Co bym powiedział takiemu człowiekowi? Wiesz co? Tak jakbyś się mógł w czasie, powiedzmy, cofnąć. Na pewno przedstawiłbym mu same pozytywne wartości. Wydaje mi się, że przedstawienie odpowiednich wartości człowiekowi względem samego siebie, nie względem innych, właśnie bez tego porównywania, tylko starałbym się wyciągnąć z tego kogoś, z tego człowieka, z tego mnie same pozytywy. Czyli całą tą karierę jego do tej pory, dotychczasową wziąłbym po prostu, przeanalizował, wyciągnął punkt po punkcie same dobre rzeczy i tylko te dobre rzeczy nawet kazał mu zapisać na kartce i żeby powtarzał sobie je jak mantrę. Jakim jest dobrym człowiekiem, co dobrego zrobił, co dobrego osiągnął, co mu to dało, wszystko dobre. Tego złego bym w ogóle nie ruszał, wyciągnąłbym tylko to dobre, no i mógłbym liczyć tylko na to, żeby po prostu spróbował, nie? Wiesz, jakby ja próbę podjąłem w tamtym momencie, ale to była próba taka na siłę, to nie było moje, nie? To Właśnie było... na siłę też czasami ciężko kogoś przekonać do czegoś. Dokładnie, nie? wiesz, To ja jednak nie musi mówię- wychodzić od nas. Tak, ja nie mówię, że to za każdym razem względem każdego zadziała. Mówię, to też byłby proces. To nie jest przede wszystkim starałbym się nie doprowadzić do takiej sytuacji, ale wiadomo, każdemu może się zdarzyć, mogło coś innego wpłynąć na jego decyzję, niekoniecznie sytuacja na treningach, czy sytuacja wśród kolegów, może w domu coś idzie nie tak, co blokuje cały proces. Może... Albo jakoś, nie wiem, taki przykład teraz kompletnie mi, przyszedł do głowy, że nieszczęśliwie się zakochał w jednej dziewczynie, która była w drużynie pływackiej. No, na przykład, wiesz, dużo jest sytuacji, scenariuszy. to jest też fajne, no to się zdarza, nie? Tym bardziej, że wiek 12-13 lat, no to Dokładnie, pierwsze to już amory takie gdzieś tam pierwsze, się tak, odpalają. tak. Wiesz, chociaż ja Dostał kosza i stwierdził, że jednak... stwierdził, że jest tak obrażony na pływanie, wiesz, że nawet zmiana klubu nie pomoże, nie? No, mówię, ja bym tu zaczął od wyciągania wartości, nie? Bo to jest troszkę utrata pewności siebie, więc tutaj praca nad pewnością siebie. My dzisiaj często tej pewności siebie nam brakuje, to znaczy my próbujemy tą pewność siebie pokazywać w różne sposoby, a tak naprawdę jej jest totalny brak. Jest na bardzo niskim poziomie. My się czepiamy siebie tak naprawdę. My mamy bardzo bogate słownictwo, jeżeli chodzi o przypierdzielanie się do własnego siebie. Nie? My na co dzień się przywalamy do siebie i to powoduje, że ta pewność siebie spada coraz bardziej. Więc tu praca nad pewnością siebie, wyciąganie tych naprawdę wartości pozytywnych względem własnej osoby, to jest dla mnie punkt, z którego ja bym zaczynał. Czyli przedstawiłbym tej osobie, czyli sobie w tamtym momencie, co dobrego zrobiłeś, co ci to dało, otworzyłbym ci tą całą szafę z medalami, wszystkie te segregatory z dyplomami i przeleciałbym z tobą każde zawody punkt po punkcie i bym ci zwizualizował, popatrz jak wtedy było fajnie, poprowadziłbym cię przez tą drogę tylko tą dobrą ścieżką i miałbym nadzieję, żeby to zadziałało. Bo wypominanie i ciśnięcie i gdzieś tam szukanie dalej dziury w całym nic nie daje. Tak może być jeszcze gorzej. Pogarsza sytuację. I u mnie, gdzie ja gdzieś lubiałem motywację, bo są też ludzie, którzy lubią motywację taką, ja to nazywam, to jest motywacja podstępna trochę, nie? Czyli takie trochę zarzucanie komuś, że nie da rady, ale podsycanie takiego ognia, nie? Tak. I na mnie to działało, taka na przekór, nie? Na mnie to działało i gdzieś do pewnego momentu nawet naprawdę mobilizowało i motywowało mnie to super. Nawet w dzisiejszych moich poczynaniach gdzieś sam się czasami tak zmotywuję, albo mój kochany tato dalej mnie motywuje w ten sam sposób. Nie ukrywam, że mam z tym problem, bo to też przechodzi we krwi i w sposobie działania względem własnego dziecka, że ja czasami taką metodę stosuję względem własnego syna. I nie zawsze to działa. Każdy ma inny odbiór, więc tu też trzeba wyczuć, z kim pracujesz, w jaki sposób pracujesz i co przekazujesz, bo zepsuć można bardzo łatwo. I to jest też przecież taka mantra życiowa, nie? Że zepsuć można w jeden dzień. Nie? Pracuje się na coś całe życie, tak, dokładnie. A zepsuć można swoją opinię, czy cokolwiek można jednym stryknięciem Czy to palca. biznes, czy wszystko. cokolwiek. Także to jest, tak to wygląda, więc tu trzeba być się naprawdę w każdą stronę rozsądnie patrzeć i skrupulatnie Ale obserwować. to też nie oznacza, żeby, bać się cały czas na Nie. każdym kroku Nie. i nie bać się podejmować ryzyka, no bo to też nie o to w tym chodzi, nie? Wiesz, i też, bo ja mówiłem wcześniej o małych krokach,
wiesz, czasami takie myślenie do przodu, że ustalenie sobie celu, będę, nie wiem, mistrzem olimpijskim, spoko, niech ono tam gdzieś w głowie jest, nie? Tylko nie stawiaj sobie tego za cel jako pierwszorzędny w tym momencie, gdzie jesteś na etapie, nie wiem, tworzenia, budowania techniki pływania, czy na jakichś tam podstawowych zawodach na razie startujesz, ale to ważne są te cele, ważne jest też, wiesz, zapisywanie sobie wielu rzeczy na kartce, nie? Danie tym myślom odjechać trochę, wypłynąć, wiesz, tym złym myślom szczególnie. I tak jak mówię, ze stresem się trzeba zaprzyjaźnić. Stres tak naprawdę, jeżeli się dogadasz ze stresem, to będzie dla ciebie wsparciem. Ja w ogóle mam wrażenie, że całe nasze życie można potraktować jak taki jeden wielki trening. Tak. Mi jest na przykład bliżej do tych treningów siłowych, to ja może dam w tą stronę przykład. No, jeżeli ktoś idzie pierwszy raz na siłownię, nie wie, jak działają te maszyny, nie wie, jakie partie, jakie mięśnie musi ćwiczyć, nie wie praktycznie pewnie nic na temat odżywiania, diety i tak dalej, i tak dalej. I tą wiedzę systematycznie dzień po dniu, tydzień po tygodniu, rok po roku zdobywa. Wiadomo, jak ktoś idzie na siłownię, na klatę nie wyciśnie 150 kg na pierwszym treningu, wyciśnie, nie wiem, 30-50 kg. I też trzeba być świadomym tego, że no, co tydzień czy co miesiąc nie będzie dokładał po 10 czy po 15 kg, bo też dojdzie do ściany. Tak, zgadza się. I trzeba będzie zrobić 2 kroki w tył, Żeby żeby jeden do zrobić przodu. dokładnie. No. I to dokładnie jest to samo z treningiem mentalnym, nie? Tutaj nie da się wejść od razu, wiesz, i jednym ćwiczeniem, jednym narzędziem naprawić człowieka. Czasami to jest szukanie, nie? Każdy przypadek jest inny. To jest tak samo, jak pójdziesz do psychologa, no bo psychiatra to już farmakologia bardziej, nie? Natomiast jeżeli pójdziesz do psychologa, to też nie jest tak, że psycholog przyjdziesz i on na pierwszej wizycie, ach, dobra, wiem, to damy to i Tak. będzie po wszystkim. No A, to, po oczach poznałem. wiesz, jednemu brzuszki takie będą sprzyjały, drugiemu inne, wiesz, jednemu będą przyciąganie nóg sprzyjały na budowę mięśni dokładnie. brzucha, nie? Także tutaj, Jedne jeżeli osoby w ogóle pewnych ćwiczeń nie mogą robić ze względów na stan zdrowia, nie? Dokładnie. Także tutaj mówię, tu trzeba być elastycznym, trzeba szukać, ale to, co też jest ważne, żeby ten pacjent, osoba, która już chciałaby skorzystać, żeby to robiła świadomie, żeby chciała, nie? Bo to jest tak właśnie, jak wspomniałeś o siłowni, trzeba przede wszystkim chcieć, nie? Jeżeli ty nie będziesz chciał zmiany, nie, wiesz, to jest na zasadzie staję przed lustrem i mówię, kurde, mam parę kilo za dużo. No i okej, nie? I zostawiasz I to jest pewien bodziec, żeby dalej działać. Dobra, wiesz, zaakceptowanie tego, jakim jesteś i jak się dobrze z tym czujesz, jest jak najbardziej w porządku, wręcz nawet zalecane, ale jeżeli chcesz to zmienić, to stawanie w lustrze i mówienie, kurde, mam za dużo kilogramów, no nie zmieni tego, nie pomniejszy ci, albo chcę schudnąć, no kurde, samego gadania się to nie stanie, nie? To trzeba zadziałać, tu trzeba podjąć jakieś kroki, i przede wszystkim robić to bardzo cierpliwie i wytrwale. Nie? To się nie wydarzy w jedno wyjście na siłownię, to się nie wydarzy w jedno wyjście do trenera mentalnego. To mówimy teraz tutaj o psychologicznej części. To wszystko jest praca długoterminowa, cierpliwa praca. Myślę, że chyba takie ostatnie bądź przedostatnie pytanie. Czy możesz polecić widzom, słuchaczom jakieś książki, filmy, bądź osoby, które dla ciebie w pewien sposób były mentorami, bądź wywarły na ciebie jakieś takie wrażenie, to, że się zmieniłeś swoją perspektywę, spojrzenie na świat, które jakoś tak, wiesz, utkwiły w twojej pamięci. I odnośnie treningu mentalnego, i odnośnie może pływania. To już wspominałeś Jakub Bebączek. Tak? Jakub Bebączek to jest osoba, która po prostu nam prowadziła tą akademię, to jest twórca Akademii Trenerów Mentalnych w Polsce. W zasadzie już tak próbuje trochę działać na cały świat. To każdy może sobie go tam pośledzić. Ma tam parę książek swoich, między innymi z Jolantą Kwaśniewską napisane, z profesorem Ome, więc tam jest parę fajnych pozycji, które można sobie prześledzić, poczytać. Ja natomiast, jeżeli chodzi o książkę, która moje życie odmieniła, to myślę, że się przejedziemy. Mów, Dobrze. a my się przejedziemy, bo to zaczyna parować. Eckhart Tolle. Eckhart Tolle. Tak. Tu jest, Tam chyba widać.
Słuchaj, to jest w zasadzie, mówię, ja nie jestem książkowy, znaczy jestem książkowy, ale słuchacz, wolę słuchać, gdzieś bardziej to do mnie dociera. Czyli bardziej audiobooki, Bardziej tak? audiobooki, tu pewnie zostanę zhejtowany przez czytaczy książek. Wiesz, no też nie zawsze każdy ma czas, żeby przysiąść z książką, no. To też, ale mówię, jak gdzieś wolę słuchać, bardziej to do mnie dociera i bardziej się w to angażuję. Często w samochodzie Dokładnie, czy w pracy to jest sobie idealne odpalam. miejsce, żeby właśnie audiobooka posłuchać. Dokładnie, więc dla mnie Eckhart Tolle, jeżeli chodzi o książkę Potęga teraźniejszości, to jest książka, którą przesłuchałem 2 razy, dlatego że za pierwszym razem nie do końca ją zrozumiałem, bo cały czas szukałem odpowiedzi na pytanie, co to jest dokładnie tu i teraz, nie? Bo na tym polega w zasadzie cała ta książka. I po drugim razie zrozumiałem, co to jest to tu i teraz, jak to się stosuje w życiu, jakie to ma odniesienie i jaki to ma wpływ, a w zasadzie brak wpływu na to, co się wydarzy, czy też się wydarzyło. Bo ta książka bardzo mocno otworzyła mi oczy na to, że to, co się już wydarzyło, to się wydarzyło, a to, co się wydarzy, to tak naprawdę zależy od tu i Też teraz. jest nie wiadomo. Bo to, gdzie my pojedziemy, to zależy od tego, gdzie ty skręciłeś, wiesz o co chodzi, więc tak naprawdę to tu i teraz jest dla mnie od jakiegoś czasu myślą przewodnią i to, w jaki sposób ja podejmuję swoje decyzje, to wszystko odbywa się na podstawie tej książki. Oczywiście na podstawie też doświadczeń, które później gdzieś ze mną szły, razem z Akademią, razem z wszystkimi moimi naprawdę koleżankami, kolegami, których tam poznałem, bo to była grupa ludzi mega świadomych. Wiesz, my przyszliśmy już tam z jakimś nastawieniem, z dużą świadomością emocjonalną i ta Akademia dała nam bardzo dużo fajnego poglądu na świat, że tak naprawdę wystarczy inaczej trochę ubierać w słowa pewne sytuacje, pewne zdarzenia i świat nabiera innych barw. Więc tak jak mówię, tutaj ta książka, jeżeli chodzi o film, tutaj trochę filmem mnie zaraziła moja żona. Kurczę, nie chcę, są 2 filmy, które mocno zmieniły pogląd. Jeden, to do niego wrócę, ale tutaj o tym od żony. To jest w zasadzie serial na Netflixie, Nowa Ja. To jest o 3 kobietach, które... kurczę, tak szybko, żeby streścić, które gdzieś tam mają jakieś problemy troszkę emocjonalne, trochę sprawy życiowe, właśnie zaczynają szukać innych rozwiązań i trafiają na takiego gościa, który zajmuje się ustawieniami systemowymi. To jest trochę już inna większość, ale to jest też film, który gdzieś tam pomaga mi zrozumieć człowieka od środka, wiesz, podświadomość, świadomość, co może mieć wpływ na to, dlaczego my jesteśmy w takim miejscu, a nie innym, jak dzieciństwo, czy na przykład dzieciństwo naszych przodków miało wpływ na to, kim dzisiaj jesteśmy, albo kim byli nasi rodzice, wiesz, takie rzeczy. To już jest troszkę cięższy ja temat. też ostatnio liznąłem jakiś tam temat traum rodowych, tego typu historii. No, to jest grubszy temat, może nie na dzisiaj, może nie na trening mentalny, ale to jest serial, który gdzieś tam fajnie na mnie zadziałał, ale film, który mi rozwalił naprawdę umysł, to jest bodajże, prawdziwy tytuł jest No Time albo Time Out z Justinem Timberlake'iem. To jest film o czasie. Polega na tym, że każdy, kto się rodzi, ma nabity czas. Widziałem ten film. Mega film, powiem. Tylko nie pamiętam, czy ja byłem na tym w kinie. I można było ten czas jakoś doładowywać. Tak, poprzez pracę na przykład. Nie? Szedłeś do pracy, no to dzisiaj dostajesz wypłatę, a tam dostawałeś czas i powiem ci, że wtedy jak pierwszy raz oglądałem ten film, bo chyba go ze 3 razy oglądałem, wtedy jak go oglądałem pierwszy raz, mówię, no spoko, fajnie, no nabijają czas, trochę taka waluta wymienna, nowoczesna. Dzisiaj jak z troszeczkę inną świadomością patrzę na ten film, wydaje mi się, że zaczynamy żyć w takich czasach. Że to właśnie ten czas jest walutą. Jest walutą. Bo dzisiaj pieniądze można zarobić, można stracić. W social mediach jest walutą. W social mediach jest mega walutą, nie? I zaczyna być w coraz większej ilości, może nie ilości, może źle mówię, w coraz w większej ilości dziedzinach życia zaczyna to mieć odniesienie, że ten czas jest walutą.
I tak jak mówimy tutaj o tym, że waluty nie będzie, że waluta jako moneta zniknie, okej, zniknie. Mówimy tutaj, że może krypto będzie walutą. Oby nie było tak, że ten czas będzie tą walutą, nie? Bo to jest całkiem możliwe i to na chwilę obecną wygląda na bardzo prawdopodobne. Nie będziemy tutaj się bawić w jasnowidzu, ale ten film tak, mogę polecić. Otwiera oczy, nie? Może gdzieś jakiś wstawię w tym momencie, jak to się nazywa? Screen, Rzut. czy plakat z tego. Plakat, no. Coś Bardzo, takiego. bardzo fajny film, polecam, jeżeli chodzi o zrozumienie tego czasu, bo dla mnie ten czas, organizacja czasu w aspekcie treningu mentalnego i codziennego funkcjonowania w życiu dla mnie jest bardzo ważny. Już wcześniej troszkę wspominałem o tym evencie, mamy taką grupę tutaj znajomych, to właśnie tam po tej akademii, gdzie tworzymy jedną taką jakby firmę, miejsce, i organizujemy event. To jest event na razie próbny dla małej ilości osób, w zasadzie to już jest wypełnione, więc nawet nie będę nikogo zapraszał, ale na następny chętnie zaprosimy, więc będziemy jakieś większe eventy organizować i to jest event o czasie. Nie mogę więcej powiedzieć, bo nie chcę zdradzać treści, ale główną myślą przewodnią jest właśnie tak zwany niedoczas, brak tego czasu i będziemy na tym evencie rozmawiać o tym, jak sobie z tym radzić, jakie ma na nas to znaczenie, wpływ. I ten film jest mega właśnie odzwierciedleniem tego, o czym chcemy mówić. Dobra, myślę, że takie ostatnie pytanie z tej pierwszej części naszej, bo jeszcze będzie druga. Okej. Powiedz mi o swoich planach. Poczekaj, muszę cię uczyć. Do 19 zdążymy? To jest jak najbardziej. Nam jeszcze zejdzie z pół godzinki. Aha, dobra. Jakie masz plany właśnie jeżeli chodzi o trening mentalny i o pływanie? Bo przed nagraniem Grzegorz wspomniał o paru rzeczach, nawet pytał, kiedy ten odcinek będzie wyemitowany, bo to będzie miało wpływ na pewne informacje, o których będzie chciał powiedzieć. Więc będzie wyemitowany jeszcze przed tymi wydarzeniami, więc możesz śmiało powiedzieć, jakie są twoje plany na najbliższe tam parę dni, tygodni, i ewentualnie jakieś twoje takie długosiężne plany na x tam czasów w przód. No tak, tak jak Teraz będzie trochę głośniej, bo autostradą będzie jedziemy. głośniej, lecimy, tak. Jak już wcześniej wspomniałem tutaj przed nagrywaniem odcinka, że zbliżają się pewne daty. Jak rozmawialiśmy w trakcie tutaj podcastu, wywiadu, że do pływania wróciłem, to na tyle mocno, że zaangażowałem się sam z powrotem w pływanie w kategorii Masters. Między 21 a 24 listopada odbywają się w Holandii Mistrzostwa Holandii, w których będę brał udział i mam nadzieję, że powalczę o medale. Trzymamy gdzieś. Także to jest taki punkt pierwszy z moich celów, bo też zacząłem sobie te cele stawiać krokami i staram się je realizować według własnych narzędzi. Też korzystam z porad, usług swoich mentorów, więc to nie jest tak, że ja nie potrzebuję, każdy potrzebuje. Ja też korzystam i bardzo mi się z tym dobrze żyje. Więc kolejne etapy to są takie, że miało być w 2026 roku start w Mistrzostwach Europy w Paryżu. Natomiast w ostatnich dniach okazało się, że w 2025, tylko jeszcze nie do końca znam rangę tych zawodów, bo Mistrzostwa Europy i Świata odbywały się naprzemiennie do czasu COVID-u. W trakcie COVID-u zostało to trochę rozproszone i teraz, żeby wyrównać znowu ten system, to prawdopodobnie odbędą się, to chyba już jest znane, ale jeszcze tego nie sprawdzałem, w 2025 też Mistrzostwa Europy i co ciekawe w Polsce. Prawdopodobnie w Szczecinie, więc, ale mówię prawdopodobnie, to nie są miejsca ani daty pewne, więc proszę mnie tutaj za język nie trzymać, więc to by było totalne spełnienie moich marzeń. Oczywiście docelowo Mistrzostwa Świata. Mistrzostwa Świata blokują mnie tylko, bo miały być w tym roku, ale blokują mnie trochę wyjazdowo, bo w przyszłym są w Singapurze. Jest to dla mnie trochę nieosiągalne, jeżeli chodzi o czas, bo finansowo to jeszcze... Koniec świata. Tak, więc tu chodzi bardziej o czas, no jest praca, jest dziecko też, więc tutaj jest ciężko to zrealizować, więc jak będą tylko gdzieś bliżej, no to wtedy jeszcze dojdą do tego Mistrzostwa Świata. Także to są moje cele na najbliższe lata, jeżeli chodzi o moją karierę.
Jeżeli chodzi o trening mentalny, jestem w trakcie przygotowywania, jakby to nazwać, może oferty nie, ale takiego zapytania do Polskiego Związku Pływackiego, więc tutaj z uśmiechem dużym do Otylii Jędrzejczak będę się doodzywał w sprawie być może stworzenia takich właśnie zajęć grupowych treningu mentalnego dla naszych pływaków, czy też dla innych dyscyplin sportowych, więc gdzieś to będzie tam niebawem Na realizowane. pewno jest takie zapotrzebowanie. Tak, Zresztą sam mówiłeś wcześniej. tak, zapotrzebowanie naprawdę jest bardzo duże. A jeżeli chodzi o taką wisienkę na torcie, no to chciałbym, żeby powstała książka. Tytuł gdzieś tam już krąży, natomiast chciałbym nie jako biografię, to znaczy na podstawie trochę biografii, ale nie uważam się za osobę, na której temat pisać, bo nie zdobyłem medali, nie mam osiągnięć To międzynarodowych. będzie bardziej książka pod kątem treningu mentalnego? Bardziej czy? bardziej pod kątem treningu mentalnego. Wiesz, tytuł na zasadzie jak nie zostać olimpijczykiem, coś tego typu, wiesz, jakieś tam rozdziały już powstają, więc docelowo na pewno chciałbym, żeby to gdzieś tam zostało dopięte. To chyba z pierwszej części mam nadzieję, że tyle, chyba że coś jeszcze chciałbyś dodać ze swojej strony. Odnośnie pływania, odnośnie treningu mentalnego, odnośnie właśnie całej tej części, o której teraz wspominaliśmy. Znaczy ja bym chciał tak tylko podsumować tym, że jeżeli chodzi o trening mentalny, tu nie chodzi o to, żeby też kogoś na siłę namawiać. Ja bym chciał, żeby ludzie próbowali się dowiedzieć, co to jest trening mentalny. My tu też na siłę nie chcemy nikogo zwabiać, ani na siłę namawiać, żeby ktoś przyszedł i przyjdź, zobacz, zmienimy twoje życie, bo żeby zmienić swoje życie, to przede wszystkim ty sam musisz chcieć zmienić swoje życie. To nie jest tak, że ja cię namówię na zmianę życia, ani nawyków codziennych. To nie jest tak, jak są czasami takie, albo były, nie wiem, powiedzmy, że tak sprzedawanie garków w Ceptera, że takie Tak, spotkania tak, organizowali i tam niby przyjdź, Wciśniemy ci garnki. zobaczysz jakie fajne garnki mamy i tak dalej. I summa summarum każdy wychodził tam z 5000 długu później, bo sobie fajne garnki pomiał kupił. garki, nie, to właśnie nie, tu nie chodzi o to, że nawet też ten podcast nie jest po to, żebyście za chwilę dzwonili, dobra, to przyjdziemy na pana spotkanie, czy na państwa A spotkanie. garnki też można u pana kupić? I po garnki, nie, to nie taki jest cel tego, natomiast bardzo bym chciał, żeby każdy, kto gdzieś tam być może chciałby coś zmienić, może szuka drogi swojej, nie wie jak się za to zabrać, żeby się zainteresował, żeby się dowiedział, czym jest trening mentalny, co to jest. W ogóle dobrze wiedzieć, że jest jakaś alternatywa. Że tak? jest alternatywa, wiesz, nie zawsze jest potrzebna pomoc psychologa, czy pomoc psychiatry, to w ogóle, ja uważam, że niektóre choroby to trochę są niepotrzebne. Na siłę. Tak. Odnośnie treningu mentalnego, tu właśnie na przykładzie mojego klienta chciałbym o psychologach fajną sprawę powiedzieć. Mam nadzieję, że coraz więcej takich psychologów będziemy mieli, bo tu mam klienta, który pracuje z psychologiem i ze mną. Więc tu jest bardzo fajna współpraca. Fajne w tej współpracy jest to, że ten psycholog wyraził na to zgodę, czyli jakby bardzo świadoma pani, która powiedziała, że to jest super dopełnienie, trening mentalny do psychologii i razem sobie pracujemy, nie przeszkadzamy. Fajnie, że nie miało żadnych przeciwwskazań. Dokładnie. I wydaje mi się, że tak powinno w ogóle być budowane, wiesz, tak jak i w sporcie rozmawialiśmy o tym wcześniej, że nie wiem, jest sportowiec, powinien mieć wsparcie z każdej strony. Ma fizjoterapeutę, ma psychologa Tak, sportowego, myślę, że ma na trenera takim mentalnego. poziomie olimpijskim to oni mają właśnie wsparcie i trenera przygotowania fizycznego, przygotowania mentalnego, kogoś od diety Dokładnie. Cały sztab ludzi, nie? Którzy się tym zajmują. Wiadomo, to wszystko kosztuje pieniądze, ale no mówię, jeżeli gdzieś masz jakąś blokadę, czujesz, że gdzieś w biznesie czy w sporcie nie możesz zrobić kroków, spróbuj, wiesz, to nie boli. Warto spróbować, warto coś się dowiedzieć, bo czasami, mówię, malutka zmiana potrafi dużo wprowadzić. Dobra, to mamy takie wstępne podsumowanie. Przejdziemy teraz do części drugiej. Jeszcze tylko zerknę, czy się wszystko tutaj nagrywa, czy jest cacy. Nagrywa. Okej, dobra, mamy. Wiesz coś na temat drugiej części? Nic. Dobra, ja ci teraz wytłumaczę. To są takie pytania szybkie. Masz na nie odpowiedzieć jednym słowem, możesz normalnie się rozgadać, nie ma to znaczenia większego.
bo jest ich tu tyle. Jak będę robił długo, to wy... Ja sam robię dosyć często, więc nie ma się co przejmować. Tych pytań jest sporo, znaczy to na drugiej stronie są te same, to jak mam w razie. Ja i takie tą listę skróciłem. Nie będziemy zadawali wszystkich, znaczy ja nie będę zadawał Ci wszystkich pytań, ja tak wybiórczo, co mi tam wpadnie w oko, to wtedy zapytam. Bo czasami na niektóre tematy już mówiliśmy w pierwszej części, więc nie będę powtarzał pytań. No i te pytania mają na celu, żeby po prostu widzowie Cię lepiej poznali, że ja się dowiedział czegoś o Tobie, ale z tej drugiej strony mniej pływackiej, mniej mentalnej. Dobra, pytanie takie chyba, które zawsze zadaję każdemu. Co motywuje Cię każdego dnia? Z jednej strony proste pytanie. To ja zawsze to, co sugeruję gościom, pierwsza myśl, która Ci przyjdzie do głowy, to najlepsza. To mnie kto motywuje? Mnie motywuje moje dziecko tak naprawdę. Okej. No i dobrze. Jakie jest Twoje największe marzenie? To jest moje marzenie, czy marzenie moje o kimś, czy to ma być moje marzenie? Twoje. Moje marzenie. Nie wiem, czy może chcesz sobie PlayStation nowy kupić, czy coś Co no moim grubszego dobra, takiego. Dobra, to ja wiem. To moje marzenie to jest to niespełnione marzenie z kiedyś, bo tam mogłem wystartować w dystansie, w którym mogłem być medalistą, tylko nie zostałem wystawiony. To jest właśnie cel na za chwilę, za tydzień i też cel na te Mistrzostwa Świata i Mistrzostwa Europy. To jest start w moim dystansie 200 delfinem i motylkowym i zdobycie chociaż jakiegoś zasłużonego miejsca. Tyle. Także trzymamy z widzami kciuki. Tak jest. Czy jest takie i gdzie ulubione miejsce w Polsce? Ulubione miejsce w Polsce? Bieszczady, Solina. Okay. W jaki sposób najczęściej marnujesz czas? Chyba tak jak my wszyscy. To jest Niektórzy to tak czasami, wiesz, wstydzą się przyznać. Nie, ja się nie wstydzę, bo też go tak marnuję i ktoś by powiedział, trener mentalny nie marnuje czasu. Oczywiście, że marnuje. To jest telefon. Ale jest nad tym, ja powiedzmy umiem nad tym pracować, ale telefon to jest marnowanie czasu. Co uważasz za swoje największe osiągnięcie? Powrót do pasji. Okay. Na temat książki już mówiliśmy, to akurat pominę. Czy jest jakieś słowo polskie, angielskie, holenderskie, znaczy powinienem powiedzieć niderlandzkie, które denerwuje Cię najbardziej? Słowo, którego ktoś nadużywa, powiedzmy, i Cię tak, wiesz, irytuje. Wiesz co, sam czasami nadużywam, ale nie w miejscach publicznych i nie przy osobach, czy z zachowaniem pełnej kultury, bo lubię sobie przeknąć, nie będę ukrywał. I ci, co mnie znają i będą to oglądać, to jakbym powiedział, że nie przekleństwo, to by się śmiali. Więc lubię sobie przeknąć, ale nienawidzę słowa naszego polskiego wypowiadanego w tutejszych marketach, czy w ogóle na ulicy. Strasznie mnie to gniecie. Bo można je wypowiadać i ja nic do tego nie mam i śmiało, ale rób to z kulturą i w odpowiednich miejscach, bo to, że jesteś w innym kraju, to akurat to słowo jest jak nasza wizytówka, jak przypięta taka nalepa. Ja wiem, że nalepek się nie powinno przylepiać, ale kurczę, to jest przypięte do nas. Nie? To prawda. Jaka była Twoja pierwsza praca w życiu? Moja pierwsza praca w życiu to jest w ogóle śmieszna praca, bo to była praca przy wyklejaniu znaków drogowych. O! No. Ale to, no nie, no w sumie coś nowego. Tak, jako praca taka zarobkowa, powiedzmy, że poszedłem do pracy po zakończeniu szkoły, bo jeszcze miałem takie prace wakacyjne, to było mycie samochodów to przez znajomości, ale taka praca to było to wyklejanie tych znaków, także ciekawa historia. Opisz siebie 3 słowami. Cierpliwy, waleczny, ale to nie waleczny mi chodzi, tylko chodzi mi o to, że zdeterminowany i trzeba by jakieś jedno złe powiedzieć, nie? Dlaczego? Nie? Same dobre? No ja. Mimo wszystko, ale to było kiedyś. Ja ogólnie może
wygląda, ale nieśmiały. Tylko, że to już minęło, więc czekaj, jakieś inne czyny. Punktualny. O. To jest u mnie bardzo ważne. Na co wydajesz najwięcej pieniędzy? Na przyjemności? Co jest twoją największą słabością? Słodycze. Co jest dla ciebie najważniejsze w relacjach międzyludzkich? Szacunek. Wiesz co, wierność to bardziej w relacji wewnętrznej, bo tam dla mnie wierność to tu jest najważniejsza, natomiast chyba szacunek. To jest dla mnie numer jeden. Jakie jest najlepsze wspomnienie z twojego dzieciństwa? Trochę o dzieciństwie dzisiaj rozmawialiśmy, ale nie o tym. No łączy się. Bo najlepsze wspomnienie z mojego dzieciństwa to jest w zasadzie to jest z jednej strony porażka, z drugiej strony zwycięstwo, bo to jest 5. miejsce w Polsce wtedy, ale to był chyba moment, w którym naprawdę taki, bo ja wtedy zacząłem rosnąć, tylko że ta kariera później siadła, nie? Ale bo tam były wyniki na początku. To był jakiś taki przełomowy moment. Tak. Cię Więc napędził jeżeli chodzi jeszcze. o to, tak, jeżeli chodzi o taki, wiesz co, to była nawet taka sytuacja, ja tylko tak osobno dopowiem, że na chyba 3 tygodnie przed Mistrzostwami Polski, to było w klasie 6, ja płynąłem sam na torze u siebie na basenie 400 metrów, a moi koledzy obok płynęli sztafetę. Czyli oni się zmieniali, a ja cały czas płynąłem. I popłynąłem rekord polski. Tylko że nie został uznany, no bo... A później na zawodach się spaliłem. Oficjalne, tak? Tak, ja na zawodach się spaliłem. Znaczy tak, do finału wszedłem jako 3, więc niewielkie różnice, a w finale nerwy mnie tak zjadły, że 5 przypłynąłem. Presja. Tak, więc to był taki moment chyba najfajniejszy w moim życiu. Czyli gdzieś tam powiedzmy to 5. miejsce, nazwijmy to na tych, na tych zawodach. Czy też kwestia treningu mentalnego? Też kwestia treningu mentalnego jakby nie było. No. Czy masz jakieś nawyki, które chciałbyś w sobie zmienić? To jest coś, co bardzo mocno z tym pracuję i gdzie swoim klientom staram się to wykładać jako numer 1, to jest prokrastynacja, to jest przekładanie na później, na jutro, na zaś. Staram się tego nie robić, dlatego mi się też nie chce rano wstawać na trening. Taka jest prawda, komu się chce. Ja dzisiaj wstaję na trening o 4:30, bo o 5:30 muszę wskoczyć do zimnej wody. Więc uwierzcie mi, nie chce mi się, ale robię to i na tej podstawie kształcę swoją głowę, swoje ciało do tego, żeby jednak to się stało nawykiem codziennym. Więc to jest największy problem. Jasne. No ja w sumie też mam problem, ale muszę wstawać zawsze z rana, bo mam na 5 rano do pracy, więc poniekąd rozumiem. Ale przekładanie to jest to, nad czym bardzo pracuję i jak wewnętrznie mam też z tym problem i najwięcej ćwiczeń sam ze sobą robię i ze swoim mentorem, to właśnie o przekładaniu, o prokrastynacji. Tak, bo wbrew pozorom prokrastynacja nie jest lenistwem, tylko właśnie jest taką odwlekaniem wszystkiego. Odwlekaniem, to jest w ogóle dziwny w ogóle... Ja też pierwszy raz jak się spotkałem z tym tematem, z tym w ogóle stwierdzeniem prokrastynacją, mówię, co to w ogóle Co to jest? za słowo jest, nie? I najpierw słyszałem właśnie, że to jest taka forma lenistwa, no ale to nie jest do końca właśnie lenistwem, bo można być osobą produktywną bardzo, a mimo to odkładać rzeczy, przesuwać, nie wiem, rozmowy z klientami, czy zrobienie czegoś do pracy, odkładać w nieskończoność tak naprawdę. Wiesz co, no ja mam tak z tym, że jak muszę, to mam tak dzień poukładany, więc i działam z planem i wszystko jest okej, i wyrabiam się dużo szybciej, ale są sytuacje, w których czegoś nie muszę, nie mam zapisanego tego w planie, to wtedy zdarza mi się często przekładać, pracuję nad tym, więc mój kalendarz jest mocno zapisany, bo ja w kalendarzu mam popisane wszystko, włącznie z przerwą dla siebie. I to jest też fajne, ciekawe, polecam, jeżeli nie masz czasu dla siebie, wpisz sobie to, tak jak wpisujesz sobie budzik rano na 6, 7, 5, nie wiem, o której wstajesz, wpisz sobie o godzinie 16 czy 17, pół godziny przerwy dla siebie. I nawet jakbyś miał nic nie robić, ale masz wpisane, głowa to przyjmie jako nagrodę. Jaki jest twój największy lęk? Mój największy lęk jest taki, że no tu chodzi o syna, nie? Że jakby staram się wszystko robić tak, żeby jego tą karierę poprowadzić w porządku, żeby to było dobre, ale
tam jest cały czas lęk, z którym ja też staram się gdzieś tam zmagać, że może nie wyjść. Jakby, wiesz, mam swoją historię, wiem, że nie mogę jej powtórzyć, ale też tworzę ją na nowo i nie chciałbym, żeby została stworzona źle i to jest lęk przed A masz czasem tak, że schrzanieniem. patrząc na swojego syna widzisz samego siebie? O, często. No ja z moją żoną mam tak, bo moja żona jest bardzo spokojna, cierpliwa osoba, naprawdę złota kobieta. Natomiast ona często, mówię do niej, że ty to tak naiwnie czasami z nim postępujesz, że on robi nas w konia, bo ja widzę w nim siebie. Ja mam też tak ze swoim W jego synem. oczach po prostu widzę moją reakcję, jakby lustro, które mówi, dobra, teraz, nie wiem, zrobię to tak i tak, nie? Więc czasami naprawdę te moje zmagania się z jego obecną sytuacją to jest dosłownie powrót do przeszłości, więc lękiem moim jest nie schrzanić tego, Flashbacki nie? tak zwane. Takie flashbacki, dosłownie, nie? A czy jest coś, co zawsze chciałeś zrobić, ale póki co nie miałeś na to jeszcze odwagi? Raz stałem, ale nie doszło do skutku, to jest skok na bungee albo spadochron. A co myślisz, żeby było dla Ciebie łatwiejsze? Skok na bungee czy skok ze spadochronu? Ja to tak się zastanawiałem właśnie kiedyś nad tym. Co bym wolał wybrać, gdybym miał do wyboru? I to już jest wysoko, nie? Więc nie wiem. Ja na przykład tak, no ciężko mi sobie to wyobrazić, no bo nigdy nie byłem w takich sytuacjach, ale wydaje mi się, że bym wolał chyba jednak skoczyć ze spadochronu. Spadochronu jednak, nie? Przynajmniej tej ziemi tak nie widzisz. Przynajmniej tej ziemi nie widzisz. Jak się już nie otworzy, to już No to już tak, się no nie to się nie otworzył. otworzy. A w bungee do końca lecisz i lina może na końcu szczelić. Więc w sumie spostrzeżenie dobre. Bo i to jest wysoko, więc tutaj lęk jest podobny, nie? Tu już trzeba przełamać lęk, ale mówię, stałem kiedyś, jako chyba 15-latek byłem na takim młodzieżowym obozie w Hiszpanii i tam wjechałem na górę i spanikowałem. Nie skoczyłem. Cofnąłem się. Na szczęście można było. Nie wypchnęli cię siłą. Można było zjechać windą na dół z powrotem. W wykonywaniu jakiej pracy byłbyś kompletnie do niczego? To wiem. To jest stanie w jednym miejscu takie taśmowa praca. Czyli Okej. wiesz, jedna czynność. Czy w Nie? jakiejś fabryce? Taka fabryka. No to totalnie nie mój klimat. Gdybyś miał dodatkową godzinę dziennie, na co byś ją przeznaczył? Rozwój osobisty. Okay. Kim chciałeś zostać, jak byłeś dzieckiem? Może ktoś poza pływaniem? Nie, poza ja byciem zawsze chciałem być, pływakiem? to sport był też i chciałem być zawsze kierowcą rajdowym. O, Wydaje mi się, że w miarę dobrze taki jeżdżę autem. Hołowczyc. Taki Hołowczyc 2.0. trochę, coś takiego, no. I wiem, że mocno na to cisnąłem i to od małego dziecka, no ale nie było na to funduszy, finansów wtedy i jakoś to przeszło bokiem. Później był krótki epizod z żużlem, więc gdzieś tam za plecami rodziców chodziłem na szkółkę, no ale później trzeba było licencję, znaczy żeby móc przystąpić dalej i starać się o licencję żużlowca, no to trzeba było mieć zgodę rodziców, bo to było jako tam To już był 15-16-latek, to już był problem i wiedziałem, że mama mi tego nie podpisze, bo mama była wcześniej z żużlowcem, który prawie życie stracił, więc jakby to jest historia kiepskie też tam była. doświadczenie miało. Dokładnie, więc to nie było nawet z mojej strony próby zapytania. Czego nie lubisz i co cię denerwuje u innych osób? Spóźnialstwa i nie, to mnie najbardziej denerwuje. Nie lubię kłamstwa. Takiego, wiesz, takiego na siłę, bo niektórzy na dzień dobry widzisz, że jadą po prostu historię, A, jakieś w ogóle palce wyssane. no takie wybujają wyobraźni po prostu, nie? To jakoś nie rezonuje ze mną, ale nie lubię bardzo spóźnialstwa. Ja jestem bardzo punktualny. Nie wiem, co w mojej głowie siedzi, ale ja czasy mam wypracowane, ja nawet daleko będę i jestem w stanie zaprojektować czas i rzadko kiedy mi się zdarzyło, żeby się to nie dopięło. Ja mam w sumie podobnie. Zawsze jestem praktycznie przed czasem Niż po czasie, tak. nie? I wiesz, jak umawiasz się z kimś, dobra, za 10 minut, nie wiem, tam. I kurde, co to jest 10 minut, wiesz o co chodzi? Dla niektórych to nie ma znaczenia, dla mnie ma. Bo to po co się umawiamy za 10 minut, skoro jesteś za pół godziny? Powiedz, że wiesz, no i to u mnie to jest bardzo mnie to No tak, irytuje. zresztą o czasie już mówiliśmy Tak, i o tak, filmie, który tak też polecamy zobaczyć. Dokładnie.
To takie pytanie z innej beczki. Czego uczy cię udział w tym podcaście? Wiesz co, przede wszystkim wyszedłem ze swojej strefy komfortu. To jest dla mnie ekspozycja, mimo to, że ja z ekspozycją jestem od zawsze, bo każdy start w zawodach to jest ekspozycja i tam jest zawsze stres. Nawet ostatnio zacząłem zauważać, że brak stresu to wpływa na mnie źle, od momentu, kiedy się ze stresem zaznajomiłem. Więc dla mnie to jest wyjście ze strefy komfortu, wyjście na większą ekspozycję, tak jak mówię, chciałbym, gdzieś troszkę się widzę w takich, nie chcę być mówcą, aczkolwiek chciałbym ludziom przekazywać wiedzę na temat treningu mentalnego, bo trening mentalny w moim przypadku zmienił bardzo dużo, mam nadzieję, że zmieni dużo w życiu innych osób i dla mnie ten podcast jest gdzieś tam wyjściem ze strefy komfortu. Chyba dla każdego w ogóle trochę jest takim przebiciem się. Dla mnie samego też. Dla ciebie też. Wiesz, tu nie chodzi mi o reklamę. Ja nie przyszedłem do podcastu w sprawie reklamy, tylko przyszedłem do podcastu w sprawie sprawdzenia własnych umiejętności, własnego siebie, nabrania doświadczenia, bo każda następna ekspozycja, wiadomo, jest inna, lepsza, może być gorsza. Tak, wspomniałeś, wszystko jest treningiem. Dokładnie, to jest trening, nie? Więc no, jak nie wyjdę, to się nie dowiem, tak? I może będzie dużo ale wyszedłem, sprawdziłem się i nabrałem kolejnego doświadczenia. I wiesz, co ewentualnie zmienić. Dokładnie. To tak jak mówimy, tu od samego początku mówimy o treningach różnego rodzaju. Dokładnie. To jest dla mnie... A jak ktoś będzie w domu siedział, zastanawiał się, a może bym wziął udział, a może jednak nie, to jednak może nie, a może tak. Dokładnie, to jest wiesz trochę jak z biznesami też, nie? Tak, planuję, ale i tak nie zrobię tego pierwszego kroku. Dokładnie, ludzie mają dużo pomysłów, świetnych pomysłów na biznesy i nie realizują ich, ponieważ boją się, co będzie, jak nie wyjdzie. Wiesz, to jest stawianie od razu sobie blokady. Kurde, jak nie wyjdzie. A co będzie, jak wyjdzie? Tego nigdy sobie nie marnują zadajemy. niepotrzebnie czas na zastanawianie się, co by było, gdyby... Wiesz, już nie będziemy mówić o tej szklance, bo ta szklanka też już jest popularna. Czy ona jest do połowy pełna, czy do połowy pusta. No, dokładnie, zależy od punktu dokładnie, widzenia. Jak na to spojrzysz, to jest tak samo jak ze stresem. Jak go nazwiesz, taki on będzie. Nie? Dobra. Jaki talent najbardziej chciałbyś posiadać? Rozumienia ludzi. Kiedy pierwszy raz uświadomiłeś sobie, że nie jesteś już dzieckiem? Bardzo dobre pytanie, ale odpowiedź mi szybko przyszła, bo to jest moment, w którym raz potrzebowałem od mojego taty pomocy i została mi ona odmówiona. I to było już na etapie, gdzie tak naprawdę powinienem być właśnie już odpowiedzialny za swoje czyny, a ja w tamtym momencie myślałem sobie, że jeszcze, dobra, to pojadę do taty, tata wyciągnie gotówkę, czy coś tam pomoże, załatwimy sprawę i będzie po temacie. A wtedy pamiętam, że stanąłem naprzeciwko taty, a tata do mnie powiedział: to jest taki moment, synu, w którym mimo to, że jest mi ciężko, muszę ci pomocy odmówić. I to był taki, wiesz, taki strzał na zwoje mózgowe, że człowieku jakby okres ochronny twojej dziecinady się skończył. Trzeba zakasać rękawy do góry i iść do przodu, nie? Więc to był moment, ale bardzo jestem wdzięczny ojcu za ten moment, także to była naprawdę dobra lekcja. Co ludzie najczęściej źle interpretują w twojej osobowości lub sposobie życia? Spotkałeś się z czymś takim? Tak. Ja jestem na początku bardzo szybko odbierany jako osoba taka gburowata, taka trochę zbyt poważna. Ci, co mnie nie znają i spotkają, czy poznają mnie w sytuacji być może, gdzie ja jestem w jakimś tam rozmyślaniu, to mogę wyglądać na osobę bardzo niedostępną i osobę, z którą się nie da pogadać, ale to jest złudne bardzo. Ogólnie taki nie jestem. Ogólnie jestem otwarty, staram się być otwarty, staram się rozumieć ludzi i jakby w komunikacji nie mam problemów, także, ale mogę na pierwszy rzut się wydawać osobą trudną, także wiem, bo już dostawałem feedbacki od ludzi szczerych, więc... Jak to się mówi, pozory mylą. Pozory mylą, tak jest. Jaka jest najmniej prawdopodobna rzecz, która ci się przydarzyła, a do dziś sam ledwo w to wierzysz, że się wydarzyła? Czy masz jakąś taką... Chyba każdy ma taką historię, co ciężko w to uwierzyć, że coś się wydarzyło. Historię, którą
To jest historia taka, która mi pierwsza przychodzi do głowy, to jest historia jak nie wiem czemu tato dał mi prowadzić samochód, jak ja miałem lat chyba 16 i wracaliśmy z rodziny, która mieszkała gdzieś tam pod Wałbrzychem, to tam było jakieś, nie wiem, 80 czy 100 kilometrów. Jechała z nami jeszcze, śmieszniejsze to, że jechała z nami babcia. I wszyscy wyrazili zgodę na to, że ja będę kierował tym autem. Ja nie wiem, dlaczego to tak było. Ja po prostu zapytałem, czy mogę kierować autem. Tato powiedział, no okej. No i ja jechałem całą Prawo drogę. jazdy nie miałeś wtedy Nie, jeszcze. nie, ja nawet na zapisany nie byłem na prawo jazdy, nie? Sytuacja się potoczyła tak, że raz, że w jakiejś miejscowości w ogóle był zakręt w taki łuk w lewo i gościu wyprzedzał na tym zakręcie, więc ja w ostatniej chwili go ominąłem. No ale to w sumie brawo, nie? Bo wiesz, ogarnąłem. Po czym wjechaliśmy do miejscowości i nie ogarnąłem ograniczenia prędkości. I stali policjanci, wyszli, wiesz, na drogę, zatrzymali nas. No zjechaliśmy, a jeszcze pamiętam, zadałem tacie mega inteligentne pytanie, tato, stajemy czy uciekamy? Tato mówi, nie no, stajemy, no jak uciekamy, nie? Więc stanęliśmy, ci policjanci podchodzą i mówią, że no proszę przygotować dokumenty od samochodu, od prawo jazdy. Ja pamiętam wtedy, że dałem im legitymację szkolną, nie? I on tak mówi, na prawo jazdy? Ja mówię, proszę pana, no nie mam. Ale to w domu pan ma? Ja mówię, nie mam 16 lat, daję panu legitymację szkolną, nie? I on wziął tę legitymację, nie mógł ogarnąć. Sprawa trafiła do sądu, słuchajcie. Było trochę zamieszania z tym, w sądzie się wytłumaczyłem z tego. Też głupio, ale sędzina się w sumie uśmiała, bo powiedziała, jak to jest w ogóle dopuszczalne, co ja sobie wyobrażałem. Ja jej wtedy powiedziałem, że jakby wszyscy jeździli tak, jak ja jeżdżę teraz, to by nie było wypadków. Więc ona się uśmiała, sprawę umorzono, ale to była taka sytuacja, która nie powinna była się w ogóle wydarzyć. No, to jest dziwne, że ona się wydarzyła się w najgorszym scenariuszu, jaki mogła się, znaczy no, mogły być gorsze, ale... Dobra, to już ostatnie pytanko. Co byś poradził młodym ludziom, którzy chcą dążyć za marzeniami, którzy mają jakieś swoje pasje, ale boją się porażki, boją się podjęcia ryzyka, tego, że im się nie uda? Albo może nie młodym, ogólnie wszystkim powiedzmy, bo to chyba każdy Wiesz ma co, jakieś ja marzenia. przede wszystkim po tym, jak wróciłem do pływania, to chciałbym każdemu chciałbym dać taką radę, że nigdy nie rezygnujcie z pasji, bo pasja tak naprawdę daje wam radość z życia. Pójdziecie do pracy, czy będziecie uprawiać coś innego, czy cokolwiek robić innego w życiu, niezwiązanego z pasją, okej. Dzisiaj będziecie tym, powiedzmy, podnieceni, będzie wam to wychodziło, ale summa summarum na koniec nie będziecie w ogóle z tego zadowoleni. Będziecie poirytowani, wkurzeni i nawet jeżeli będą za tym szły duże pieniądze, to te pieniądze was nie będą cieszyły. Dla mnie pasja jest najważniejsza, nawet jak jest pod górkę, nawet jak będzie ciężko, a będzie ciężko, bo to nie jest tak, że jak robisz coś z pasją, to zawsze jest z górki i w ogóle jest sielanka, tylko że z pasją pokonywanie zakrętów i problemów Jest łatwiejsze chyba, będzie łatwiejsze, jest przyjemniejsze i mniej boli. Bo bardziej rozumiesz, gdzie popełniasz błędy, bardziej zrozumiesz, gdzie poprawić, a to daje po prostu na koniec satysfakcję. I przede wszystkim nie będziesz liczył tego czasu, że coś ci ucieka, albo że ci coś nie ucieka, albo że dlaczego ja tu muszę jeszcze 5 godzin siedzieć, albo dlaczego ja muszę być 2 godziny na treningu. Jakby, okej, będziesz wkurzony, o Jezus, nie chce mi się iść na trening, ale po treningu będziesz zadowolony, bo to jest twoje. Czy pójdziesz do pracy, to jest twoja praca, to jest twoje zadanie, to są twoje rzeczy. A myślisz, że jak ktoś się przyłoży, postara i będzie wierzył, to da się przełożyć pasję w pracę, żeby po prostu stało się to twoim źródłem też dochodu, utrzymania? Wiesz co, ja uważam, że tak. Ja uważam, że jeżeli coś robisz z pasją, zresztą to nie jest nic nowego, wiesz, za tym idą zawsze pieniądze, nie? Jeżeli coś będziesz robił z pasją, z zaangażowaniem i to jest twoje, to pieniądze zawsze za tym pójdą. Ja widzę sam po sobie, jak wróciłem do pływania, ja nie mam na to czasu, ale tyle, ile ja mam zapytań o jakieś kursy pływania i tak dalej, o to, żeby jakąś akademię specjalną stworzyć, ja chętnie i zobacz, nawet to mogłoby powiedzieć, kurde, no to dobra, to ja zamykam firmę, znaczy, no bez sensu byłoby zamknąć firmę, która daje ci naprawdę fajne, normalne życie, ale mógłbym teraz tak naprawdę zająć się pływaniem i też bym z tego wyżył, bez problemu, bo mam tyle zapytań, tyle możliwości,
że tak naprawdę bym siedział od rana do wieczora na basenie. Nie mówię, że tak za chwilę nie będzie, jakby nie wypieram dzisiaj w życiu nic. Daję wszystkiemu jakby troszkę wejść do mojego życia, daję sobie jakby czas i przestrzeń na to, żebym mógł tego posmakować, sprawdzić, czy to jest dla mnie, czy to nie jest dla mnie, czy ja z tym rezonuję, czy mogę coś z tym zrobić, wiesz, czy mogę to spożytkować, ale przede wszystkim musi mi to sprawiać przyjemność. Jeżeli będę coś robił na siłę, ja już doświadczałem tego w życiu, robienia na siłę. I to jest fajne, wiesz, przez chwilę to daje nawet kasę, czyli nagrodę za wykonanie zadania. Poczucie, że musisz się zmuszać do tego. Dokładnie, wstajesz rano, wiesz, w którymś momencie i no nie sprawia ci to więcej radości. Nie? Ja dzisiaj rano wstaję, ja mam momenty, że nie chce mi się iść na trening, ale idę, bo daje mi to radość. Wiesz, poza tym ja chodząc na swoje treningi, gdzie też mam trenera i mam naprawdę trenera pierwszej klasy, uczę się rzeczy, które mogę później dzieciakom przekazać, więc to się robi takie koło, w którym mówię i pasja i to wszystko jest połączone, że efekty też są później lepsze, bo i wyniki masz lepsze i wiesz, no teraz patrz, jeżeli ja na przykład byłbym trenerem i przekazywałbym komuś wiedzę, instrukcję bez pasji, no to przecież ja tego kogoś nic nie nauczę. Albo ktoś będzie tą moją energię odbierał i powie, Jezu, co za trening, wiesz, też mi się nie chce, wiesz, no z jakim on nastawieniem będzie chodził na trening? No z żadnym, wiesz. Ja wiem, że trening czasami jest trudny, ciężki i moi podopieczni też mają na zasadzie takie, a jaki jest dzisiaj trening, wiesz, i już jest sprawdzanie, czy ciężki, czy lekki. Ale ja im tłumaczę, mówię, no raz jest fajnie, raz jest trochę gorzej, ale jeżeli będziecie do tego podchodzić właśnie z pasją i tak, wiesz, z takimi pozytywnymi emocjami, to całościowo będziecie zadowoleni ze swojego działania, nie? A jeżeli wy będziecie z góry się nastawiać na to, że dzisiaj będzie trening ciężki, czy trening będzie zły, albo z Grześkiem trening jest, wiesz, ciężki, a z panią taką jest łatwy, nie? Bo też tak czasami bywa. Ale... No bo to każde... Może inaczej, nie każdy dzień będzie taki sam. Nie. Jedne dni będą dobre, fajne, a inne dni będą takie, że po prostu nic wam się nie będzie chciało. No. Dokładnie. Bo też gdyby każdy dzień był super ekscytujący i super fajny, no to znaczy, że coś też z wami jest trochę nie tak. Dokładnie, poza tym byłoby nudno, wiesz o co chodzi, bo to co ciekawe, że jak jest wszystko w jedną stronę zaczyna być monotonne, to też nie jest dobrze, no bo dokładnie, bo się szybko nudzi. To się szybko nudzi. Ale tak jak mówię, no ja bym przede wszystkim namawiał do tego tak samo dla ludzi dorosłych, którzy siedzą gdzieś w pracy i nie wiem, mają poczucie, że to nie jest ich miejsce, że źle się tam czują, nie bójcie się zmiany, bo to jakby, wiesz, tkwienie w tym samym miejscu, no nie zmieni ci życia, nie? Nie bój się tej zmiany. Ja wiem, że czasami jest podejście takie, kurde, no ale nie stać mnie na tą zmianę. Wiesz, no sytuacje są różne, że jesteś w pracy i starcza ci ledwo od pierwszego do pierwszego i teraz jak masz przerwać tą pracę i pójść, co robić? Robić swoją pasję, która ci na początku pieniędzy nie daje, no na pierwszy rzut oka jest to trudne do zrealizowania. Ale staraj się, nie wiem, może znajdź sobie na chwilę dodatkową pracę, może na chwilę trochę wytęż się bardziej, zrób, nie wiem, kurs jakiś, może poczytaj jakąś książkę, może obejrzyj coś ciekawego, jakiś podcast przesłuchaj. No jest dużo dzisiaj możliwości, internet daje po to, żebyśmy mogli troszeczkę się rozwinąć, ten rozwój osobisty wesprzeć. Może idź zrób jakiś kurs. Może chciałeś... Na początek można jakoś połączyć jedno z drugim też. Dokładnie, może chciałeś być fryzjerem, fryzjerką, barberem, nie wiem, idź zrób kurs. Na początku rób to dodatkowo. Oczywiście, to jest ciężka praca, ale to nie da się tak, że tak jak na początku wspominaliśmy, że poprzez mówienie sobie, że chcę zmiany, dokonam zmiany. No tak to się nie dzieje, nie? Przez pisanie na kartce, że chcę mieć od jutra codziennie więcej pieniędzy, to też to nie o to chodzi, że nagle musi za tym iść też. To musi za to iść. To bardziej chodzi o to, że ty zapisując tą afirmację, wymuszasz trochę na swojej głowie działania w tym kierunku. Wiesz, od pisania, że pójdę jutro na siłownię, nie pójdziesz na siłownię, tylko kurde, musisz wstać i pójść na tą siłownię. I tak jest ze wszystkim. Ale zachęcam do tego, żeby robić to, co sprawia ci przyjemność, bo to mniej boli wtedy. Nawet jak jest źle, nie? To mniej boli i nie traci się motywacji. Jesteś już tak psychicznie nastawiony na to, że... Dokładnie. Poza tym, jeżeli robisz coś, co czujesz, no to lepszy w tym będziesz. To jest proste. No masz inne podejście, inne nastawienie dokładnie, samo. Dokładnie. Tak zwany mindset, że jednak robisz coś, mindset co wiesz, jest bardzo ważny. przyniesie w sumie ci o tym nie jakąś wspominaliśmy, korzyść. a to jest bardzo ważny czynnik. To nastawienie właśnie
wiesz, zaangażowanie się, no bo jeżeli robisz coś, co ci sprawia przyjemność, to bardziej się w to angażujesz. Więc no mówię, no nie róbmy na siłę. Ja wiem, że czasami się nie da, czasami nie ma możliwości, ale starajmy się gdzieś małymi kroczkami iść w tą dobrą stronę, w stronę tej swojej pasji. Wiesz, ja fajnie czasami mój teściu mówi, a co ja bym miał teraz robotę zmieniać, jak mi już jest dobrze, przez 30 lat robię to, co robię i jest okej. No i w sumie jak tak jego posłucham, to mówię, no kurde, no jak ja bym był na jego miejscu, to nie wiem też, czy bym coś już zmieniał, czy bym coś robił, ale jak patrzę na siebie, nie pływałem 20 parę lat. Okej, no wcześniej to robiłem, więc wiedziałem, z czym się to je. Ale nie robiłem tego przez 20 parę lat. Straciłem wiedzę na temat pływania, technik pływania, jak dzisiaj wyglądają treningi i tak dalej. Ale wróciłem do tego. To, że robię to z pasją i to jest moją pasją, nagle się okazuje, że ja tak naprawdę mogę tworzyć treningi, mam ogromną wiedzę, daję ludziom dużo materiału, dużo takiego mięsa, wiesz, gdzie oni mogą wyciągać dla siebie, wiesz, efekty z tego, z tej naszej współpracy. I to działa, to wiesz, oni jeżdżą na zawody, oni mają coraz lepsze czasy, więc ja widzę, że ta moja praca popłaca i tak jest w każdej dziedzinie. Rób to z pasją, rób to co robisz, żeby to było twoją pasją, nie? Tylko nie twórz też tak, że nie wiem, poszedłeś, że na siłę, że będziesz teraz mówił, że dobra, to gdzie jestem, to stworzę z tego pasję. Raczej to w tą stronę nie zadziała. To znaczy nie mówię, że może się nie uda, bo może nagle zmieniłeś pracę przypadkowo i to, co dzisiaj robisz, to się okazuje, że to jest to co szukałeś, nie? Też tak może być. Ale jak jesteś gdzieś O, się koleś wypier... Oła. Dobrze, że go rower jeszcze nie przyjechał. No prawie. Znaczy rower, samochód. No prawie. Właśnie byliśmy świadkami, że koleś na takiej ścieżce rowerowej przyklejonej, że tak powiem, dla jezdni do samochodów. Ale tu nie wiem, czy ta babka Właśnie właśnie chyba go nie zahaczyła. Coś mi się wydaje, że to ona go musiała przyhaczyć, bo się zatrzymała i oglądają samochód To karawan jeszcze. pogrzebowy. No, blisko było, To było, żeby dołączyć. żeby na pakę go wrzucili. No, ale mamy fajne zakończenie naszego podcastu. Jest fajna, złota myśl i myślę, że warto korzystać, czerpać z tej wiedzy, którą Grzegorz przekazał dzisiaj. Myślę, będziemy zbliżali powolutku już do końca, bo mamy tutaj na liczniku ponad 2 godziny, to myślę, że po cięciach będzie z godzina 50. No to będzie fajne. Tak, to już jest dużo ciekawego materiału do przesłuchania. Ja Ci bardzo dziękuję za przybycie. Ja również. Fajnie było wysłuchać Twojej historii. Mam nadzieję, że Wam, widzowie, też się historia Grzegorza spodobała. I jeżeli tak, to napiszcie, czy coś fajnego udało Wam się z tej rozmowy wynieść. Może jakieś rzeczy motywacyjne, może właśnie jesteście zainteresowani treningiem mentalnym. Ja link do Grzegorza, nie wiem, social Tak, możesz do Instagrama, można tak, to mi tam jeszcze podpiąć. podesiesz, ja to wszystko umieszczę w opisie tego odcinka, więc jeżeli ktoś chciałby się skontaktować, to zapraszam. Zachęcam do subskrypcji, bo większość z Was tego nie robi. Do zostawienia łapy w górę, do napisania komentarza. I cóż. A ja zachęcam do śledzenia podcastu W ogniu pytań, bo naprawdę fajny podcast, fajnie rozwijający się. Można ciekawych ludzi tutaj posłuchać historii, poznać, więc warto. Ja zaczynając ten podcast nie miałem pojęcia, że aż tak dużo ciekawych i różnorodnych ludzi, w sensie Polaków, jest w Holandii. Jest bardzo dużo. Naprawdę byłem w szoku. Ja też od pewnego momentu zacząłem jakby troszeczkę w innym, no nie chciałbym tego świecie nazywać, bo już w Polsce raz nazwano sorty ludzi 1 i 2. Tak. Więc to nie o to mi chodzi, proszę mnie tak nie rozumieć. Chodzi mi bardziej o to, że nagle się okazuje, że jest u nas dużo bardzo ciekawych ludzi i jeszcze więcej ciekawszych pewnie jest, tylko gdzieś tam może mamy takie przekonania, że nie będę się wychylał, bo żebym nie był za dobry. Nie? Tak. Więc warto poznawać ludzi, warto gdzieś tam się otwierać na nowe znajomości i szukać gdzieś swojej drogi nie tylko w Holandii, bo na całym świecie przecież jesteśmy... Popiszczy trochę nam teraz. No, ale także dziękuję Ci naprawdę jeszcze raz za przybycie. Ja również dziękuję. Liczę na Wasz feedback, jak Wam się kolejny odcinek podcastu w samochodzie podobał.
Mam nadzieję, że w ogóle coś się nagrało i będzie nas słychać Będzie dobrze i słychać. wyraźnie, bo też dzisiaj testujemy inne mikrofony. O, właśnie tak gadam i pewnie nie było słychać. I być może inną pogodę. Tak, także no cóż. Jeszcze raz dziękuję, zapraszam na kolejny odcinek, nie wiem kiedy się pojawi, bo była pewna nieregularność, teraz staram się nadrabiać tą niecykliczność i postaram się, żeby były odcinki co tydzień, bądź co półtora. Dobrze. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jesteśmy w kontakcie, Ile do za paliwo? usłyszenia. Nic. Dzisiaj była taryfa zero. No. A was zapraszam, dziękuję i pozdrawiam, ściskam i całuję.